Dzień dobry Państwu, Jacek Borowek, Nordisk Ticket NT Live. Dzisiaj w towarzystwie przemiłej osoby bardzo dla nas ważnej, ale myślę, że znacznie ważniejsze dzisiejsze wydarzenie jest dla naszej reporterki. Fakt, że jesteśmy dzisiaj razem i bardzo Ci za to dziękuję. Dzień dobry, Mirela Motyka jest dzisiaj z nami pierwszy raz. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie i słuchacze NT Live. Witam Ciebie, Jacku. Drodzy Państwo, to jest pierwsze takie wydarzenie w historii NT Live, gdzie dałem komuś dojść do głosu. I bardzo się cieszę, że to zostało poczynione w takiej kooperacji. Dlaczego? Dlatego, że ja już szybko biegnę z wyjaśnieniem. Dzisiejszy temat, sama organizacja Humanosz i to, gdzie Humanosz w tym momencie jest, a tak naprawdę przedstawiciele Humanosza mają ogromny wspólny mianownik z Mirelą, bo Mirela nie tylko jako reporterka NT Live przygotowała dla Państwa dzisiejszy scenariusz wydarzenia i oddaję to Mireli, że ona jest absolutnie autorką tego wszystkiego, co się tutaj dzisiaj będzie działo, a ja będę starał się to jakoś tak zgrabnie moderować, ale przede wszystkim Mirela jest sama humanoszką. Tak, miałam przyjemność w tym roku dołączyć do ekipy Humanosz. Na razie jestem na stażu kandydackim, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się tam dzieje, więc postanowiliśmy tutaj wesprzeć ekipę i może opowiemy coś więcej, co oni tam robią. Dwa zdania, zanim ekipa z Humanosza, bo już widzimy tutaj na ekranie, już są gotowi przedstawiciele wspaniałej organizacji, ale gdybyś mogła w kilku zdaniach powiedzieć te kwestie, które chciałabyś poruszyć, to... Tak, chcielibyśmy Wam zaprezentować ćwiczenia EUMODEX i to, jaką rolę nasz zespół EMT z Humanosza tam pełni, po co tam pojechali, jak im idzie, no i co, dowiemy się też, mam nadzieję, trochę więcej o tym, jak ważne te ćwiczenia są w kontekście globalnym, w kontekście europejskim. Zapraszamy. A dla Ciebie jak bardzo ważny jest fakt, że jesteś w tym momencie na tak zwanym stażu kandydackim i za chwilę staniesz się pełnoprawną, formalnie członkinią jedną z najważniejszych organizacji pomocowych w Polsce? Jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie, jest to fantastyczna przygoda, wspaniali ludzie, którzy są ogromnymi specjalistami, profesjonalistami w tym, co robią, a przy tym niesamowicie ciepli, energiczni i bardzo się cieszę, że mogę być częścią takiego zespołu. Mam nadzieję, że już niedługo właśnie jako pełnoprawny członek. Uważam, że to jest wspaniałe, że grupa ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoją energię w ramach wolontariatu po prostu działają na rzecz dobra innych, nawet w takich sytuacjach trudnych, jak katastrofy czy kataklizmy. Drodzy Państwo, napiszcie do nas koniecznie, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie. Dodając oczywiście hashtag NTLive, więc bardzo będzie mi miło przytoczyć w komentarzach tutaj na ekranach te wszystkie osoby, które już w tym momencie się do nas zameldowały, czy u nas wyświetliły. Jest Jędrzej, jest nadal Luka Artist Studia, dokładnie Łukasz, zaprzyjaźniony z nami realizator i oczywiście już są pewne osoby, których na chwilę Marcin jeszcze nie zdradzę, ale teraz oddaję Tobie, Mirelo, głos i przedstaw i zaproś do studia 3 osoby, które już są w tym momencie z nami. Halo, halo, południe, jak nas słyszycie? Zapraszamy serdecznie. Przed Wami ekipa Humanosz Emergency Medical Team, tutaj Michał Heustowski, tak? Marcin Janik i Bettina Fulbier. Witajcie. Cześć. Powiedzcie, skąd jesteście, skąd nas witacie, gdzie Was zastaliśmy, oprócz tego, że w Wenecji, bo już się Marcin pochwalił. Słuchajcie, musieliśmy opuścić naszą bazę operacji ze względu na pracujące agregaty, ale ponieważ jesteśmy dokładnie na wyspie Lido, która w najwęższym miejscu ma praktycznie kilometr z hakiem szerokości, więc nie mieliśmy daleko nad wodę i tak jak widać podjechaliśmy karetką i zrobiliśmy takie szybkie, doraźne studio tutaj dla Was z widokiem na deszczową zatokę, co prawda, ale robimy co możemy. Wspaniale. Michał, dobrze Cię widzieć i ja chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie w Warszawie kilka dni temu, gdzie Marcin mnie przechwycił po fajnym spotkaniu, a potem mogliśmy się na żywo poznać, uściskać i pokazałeś mi zakamarki Waszego tajnego logistycznego magazynu. Dziękuję Ci bardzo za tę możliwość, że mogłem Was poznać i zobaczyć to miejsce. To Jacku, ja dziękuję Tobie, dlatego że Jacek po tym, jak przyjechał do nas do magazynu, żeby móc porozmawiać a propos dzisiejszej relacji, stwierdził, że zostanie z nami na kilka godzin i przełożył przynajmniej 700 kg skrzynek
z miejsca na miejsce i robił porządki w naszym magazynie razem ze sprzątaniem podłogi, więc Jacku, bardzo dziękuję za wsparcie, było bardzo potrzebne. 705 kg. Liczył. Dzięki Wam, dzięki Michał za tę możliwość, bo wydaje mi się, że w taki sposób bardzo organiczny i wkradając się choćby na moment do Waszego teamu, wtedy się to czuję najlepiej i najbardziej. Bettina, nie miałem okazji Ciebie poznać, ale powiedz 2 zdania na temat siebie, jak długo jesteś w Humanoszu i jaką rolę w nim pełnisz? Cześć, ja nazywam się Bettina i tak naprawdę w Humanoszu jestem od momentów ewakuacji pacjentów z Ukrainy, więc tak naprawdę praktycznie od samego początku i jakby ten team, który ewakuował tych pacjentów, stworzył właśnie Humanosz Emergency Medical Team. No i właśnie w teamie obecnie pełnię funkcję lidera, no a na ten moment na Modeksie funkcję szefa kliniki, o której pewnie jeszcze wspomnimy trochę później. A co ode mnie, no na co dzień pracuję, jestem pielęgniarką anestezjologiczną, pracuję w szpitalu dla dzieci na bloku anestezjologicznym, na uczelni, na oddziale ratunkowym, szkolenia, kursy, no generalnie tak jak chyba wszyscy tutaj siedzący, raczej nie usiedzimy na miejscu i robimy co możemy, żeby być aktywnymi ludźmi, którzy się cały czas rozwijają. Wspaniale. Zanim oddam pełni głos Mireli, panowie Marcin, Janik, 2 zdania też o sobie, tak na antenie. Wszyscy Cię znają, my wiemy, ale żeby dokonać takiej prawidłowości, dżentelmeńskiego i reporterskiego fachu, 2 zdania o Tobie, o sobie samym i Michał też już się przygotuj, bo to samo pytanie wędruje do Ciebie. Ja już mogę powiedzieć, że jestem strażakiem emerytem bez praw emerytalnych. Przez 12 lat pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej, jestem też ratownikiem medycznym, obecnie również pracującym w szpitalu dziecięcym na oddziale ratunkowym. Też coś w szkole, rozpocząłem niedawno pracę na uczelni. Belfer, bardzo dobrze, bardzo dziękujemy Panie Profesorze, witamy na pokładzie. Michał Kołczowski, jestem liderem zespołu Humanosz Emergency Medical Team. Wcześniej byłem Head of Operations w trakcie akcji ewakuacji medycznej z Ukrainy. Jestem elektronikiem, automatykiem, a obecnie jeszcze do tego ratownikiem medycznym, więc udaje mi się łączyć pewne funkcje razem, funkcji team lidera. Wow, niesamowite. Ale mam takie przekonanie, że osoby, które mają tyle fachów, tyle doświadczenia, tyle różnych pasji, chyba są jednymi z najlepszych kandydatów, żeby zasilić Humanosz Emergency Medical Team. Takie mam przekonanie. No i jest coś, co Was łączy, tak? To ratownictwo. Nie da się ukryć. Proszę bardzo, Mirela. Drodzy goście, drodzy widzowie, słuchacze, jesteśmy po to, żeby omówić trochę temat i przedstawić Wam temat tych ćwiczeń EUMODEX. Może Michał, opowiesz nam coś o tych ćwiczeniach, czym są w ogóle te ćwiczenia? Nie wiem, Michał, Marcin, który z Was? To myślę, że ja mogę zacząć. Mieliśmy ostatnio w Polsce powódź, pierwszą katastrofę od wielu lat i wszędzie w mediach, na różnych profilach społecznościowych widzieliśmy, że był bardzo duży problem w tym, jak różne organizacje, służby współpracowały. Jest to rzecz, która nie jest problemem tylko w Polsce, jest to problem na całym świecie. Z tego powodu Komisja Europejska już wiele lat temu postanowiła stworzyć międzynarodowe manewry medyczno-ratownicze, które miałyby się skupiać na tym, żeby te działania były naprawdę skoordynowane i żeby ta komunikacja działała. Nie są to manewry tylko medyczne, dlatego że działają również grupy poszukiwawczo-ratownicze, takie jak na przykład polski zespół Husar, są w tym zespoły wsparcia technicznego, wsparcie jeśli chodzi o akomodację, ale na przykład tutaj we Włoszech jest jeszcze zespół, który zajmuje się zachowywaniem dorobku kulturowego. Jest to 50 osób, która zajmuje się tym, żeby ta Wenecja, w której obecnie jesteśmy, mogła te swoje zabytki utrzymać w przyszłości. Więc jest to ogólnie symulacja prawdziwej katastrofy z najcięższymi możliwymi przypadkami, w najcięższej konfiguracji, tak żeby w tym momencie przyszłości, jeśli by się zdarzyła jakaś katastrofa, gdzie Polacy, Włosi, Austriacy, Rumuni i kilkanaście innych krajów, w momencie, w którym była prawdziwa katastrofa, wiedzieli, jak ta komunikacja powinna przebiegać, jak ta koordynacja powinna przebiegać oraz to, żeby móc zweryfikować nasze te zasoby. Czyli w momencie, w którym teraz mamy akurat sytuację, gdzie dostaliśmy informację, że woda jest zakażona i że nie wolno używać wody, musimy zweryfikować, czy ta woda jest pitna pomiędzy zespołami, się wspierać wzajemnie w takich rzeczach i jak to zrobić, żeby to było zgodnie z zasadami pracy międzynarodowej. Takie manewry i tylko takie manewry w najcięższych warunkach
pozwalają na to, żeby w przypadku prawdziwej katastrofy ta współpraca zadziałała i żeby można było uratować jak najwięcej osób. Może powiedzcie w takim razie, bo mówisz, że to są duże manewry. Ile osób w tym bierze udział? Ile zespołów? Z jakich krajów? O ile pamiętam, w tym momencie mamy w okolicach 700 uczestników łącznie w tych manewrach. Są to bardzo duże manewry, ale one są skupione właśnie na współpracy pomiędzy zespołami userowymi, czyli poszukiwawczo-ratowniczymi w gruzowiskach oraz zespołami medycznymi. Więc zespołów tych ratowniczych jest zespołów 6 łącznie, 3 medyczne i 3 userowe oraz dodatkowo są zespoły wsparcia, jest ich, o ile pamiętam, 7, w tym właśnie zespoły na przykład wsparcia koordynacyjnego, zespoł koordynacyjny ze Światowej Organizacji Zdrowia, zespoł koordynacyjny z Unii Europejskiej, zespoł z UNDAC-u, czyli organizacji zajmującej się koordynacją USAR-ów, z UNICEF-u chyba jeszcze i kilku innych organizacji, więc tych zespołów jest łącznie kilkanaście. Część z nich jest krajowa, czyli jakiś kraj jest miejscem ich lokalizacji, ale część z nich jest czysto międzynarodowa, czyli nie mają jednego miejsca stacjonowania. Okay. A może Marcin, powiesz nam, jak długo trwają w ogóle te manewry, bo zakładam, że to nie jest zorganizowanie tak dużych ćwiczeń w takiej skali, na tyle zespołów, no jednak wymaga trochę czasu trwania tych manewrów. Ile to trwa? Znaczy, same działania, można powiedzieć, operacyjne rozpoczęliśmy bodajże w czwartek. Przyjechaliśmy tutaj w środę, natomiast w czwartek rano przedostaliśmy się tak naprawdę zaczęło się to w czwartek rano, bo samo ćwiczenie zaczyna się od pełnej procedury wjazdu zespołu do danego kraju. W tych ćwiczeniach najczęściej można spotkać 2 scenariusze, czyli albo ćwiczenie odbywa się w kraju, w którym ono się fizycznie odbywa i tak jest w tym przypadku, czyli my fizycznie jesteśmy we Włoszech, a czasami na potrzeby ćwiczenia jest tworzony jakiś kraj, który się nazywa na przykład Nibylandia. Nie zmienia to jednak faktu, że w obydwu przypadkach należy do takiego kraju wjechać zgodnie z pełnymi procedurami kontroli granicznej. Więc my się pojawiliśmy na przejściu granicznym, które zostało stworzone przez organizatorów w Weronie w agencji celnej. Tam rozpoczęliśmy kontrolę graniczną, paszportową, wszystkie paszporty zostały zweryfikowane. W naszym zespole są osoby, które nie mają polskich paszportów i również ten aspekt został poruszony, ich karty stałego pobytu. Wszystkie te tematy musiały zostać dograne, zanim mogliśmy przejść do kontroli celnej, gdzie całe nasze cargo, o którym pewnie też później powiemy, zostało sprawdzone pod kątem celnym, legalności wjazdu, leki, jakieś niebezpieczne substancje, jeżeli byśmy wwozili, również podlegałyby takiej kontroli i dopiero po tym wszystkim mogliśmy uformować kolumnę, która z Werony przejechała do Wenecji, więc tak naprawdę zaczęliśmy w czwartek ćwiczenie, natomiast operacyjnie działalność rozpoczęliśmy w czwartek po południu, po przyjeździe na naszą bazę operacji, gdzie od razu zastaliśmy zdarzenie masowe, w którym zaangażowana była lokalna społeczność i bardzo podstawowe siły włoskie, ze względu na to, że nie byli w stanie w żaden inny sposób odpowiedzieć, więc wysłali po prostu jednego lekarza, takiego z lokalnego POZ-u, który tymi ludźmi się zajmował. Więc zaczęliśmy w czwartek i ćwiczenia potrwają, operacyjna część do niedzieli wieczór, tak naprawdę, czyli 4 dni ciągłych działań, natomiast tutaj nie ma przerwy. My jako EMT1 EMT typu pierwszego jesteśmy dedykowani do działań w ciągu dnia, daytime, natomiast zadania są rozgrywane cały czas, więc to jest tak naprawdę 96 godzin pełnych działań i pełnej gotowości wszystkich tych zespołów zaangażowanych w rozgrywanie tego. Brzmi to niesamowicie, ale niesamowicie też wyglądają widoki zza karetki. Drodzy Państwo, jeden z naszych widzów napisał tak: Jędrzej, Jacku, ja nie chcę nic mówić, ale ekipa z Humanosza ma lepszy widok w studiu niż wy. Nasze studio jest bardzo dobre, drogi Jędrzeju, owszem, nie jest takim dobrym widokiem, ale my jesteśmy nadal w Krakowie. Właśnie zakończył się 12. Ogólnopolski Kongres Ratownictwa Medycznego i dzięki uprzejmości zarówno Uniwersytetu Jagiellońskiego, tego miejsca, Audytorium Maksimum i organizatorom kongresu możemy dzisiaj tutaj zostać. Będziemy się dzisiaj cieszyć z widoku, który jest za waszej karetki, a tutaj będziemy koordynować tę rozmowę z tego miejsca. Tak. Mogę poprawić trochę humor, dlatego że mamy tutaj symulację powodzi,
więc mimo tego, że widać wodę za nami, to cały czas leje, jesteśmy cały czas moksi, więc może te widoki są ładne, ale realia są dosyć ciężkie i bardzo dobrze odwzorowują prawdziwą katastrofę. Fajnie. Dziękuję, drodzy Państwo, za kolejne pozdrowienia i przede wszystkim kierujemy je do wszystkich w Wenecji, we Włoszech, z Humanosza, ale do wszystkich członków tej wyjątkowej organizacji. Pani Magdalena Górna, dzień dobry, Warszawa pozdrawia i czeka na szczęśliwy powrót humanoszowca do domu. Dziękuję bardzo, podpisujemy się pod tymi wszystkimi 4 kończynami. Bardzo, bardzo dbamy o Michała, o którym tutaj mowa, na pewno szczęśliwie wróci do domu. Na czas. Na czas. Wcale nie mieliśmy pomysłu pojechać do Toskanii, gdzie jest prawdziwa katastrofa, 200 km stąd i wcale Nie rozważamy takiego scenariusza, gdyż sytuacja jest niespodziewana. Tej wersji się trzymajmy. Słuchajcie, chcielibyśmy Was jeszcze zapytać, bo mówiliście, że wymaga sporego przygotowania udział w takich ćwiczeniach. Jak się w ogóle tam Humanosz znalazł? Jak się Wasz zespół tam pojawił? Jak wygląda procedura, ścieżka dla zespołu, żeby w takich ćwiczeniach wziąć udział? Może chwilę o tym. To ja. Tak, znak sygnał poszedł, tak. To ja. Więc tutaj muszę trochę zacząć a propos naszej historii, czyli w ogóle skąd się wziął Humanosz EMT i jak to się stało, że nagle jesteśmy zespołem międzynarodowym w tym wszystkim. Jako zespół Humanosz, wtedy jeszcze Humanosz Med Evacuation, prowadziliśmy działania ewakuacji medycznej z Ukrainy. Te zadania przerosły oczekiwania WHO i nagle się okazało, że jesteśmy zespołem, który ma bardzo duże możliwości i przyszłość i nakłonili nas do tego, żebyśmy rozpoczęli proces certyfikacji jako międzynarodowy zespół medyczny. W grudniu 2022 roku podjęliśmy to zadanie i od tego czasu je rozwijamy. Przyszliśmy jako już Humanosz Emergency Medical Team na ten proces certyfikacji już bardzo aktywny, to znaczy, że szykujemy się, by móc całym zespołem, przynajmniej 24 osoby, być w stanie w ciągu 24 godzin wyjechać w dowolny zakątek świata i udzielać tych działań medycznych. Więc te przygotowania do Modeksu, do ćwiczeń są tak naprawdę idealnym elementem przygotowania do prawdziwych działań. W trakcie tego, jak te działania się u nas rozwijały, te przygotowanie się rozwijało, zaczęliśmy być zauważani przez różne instytucje rządowe i ta współpraca zaczęła się zacieśniać, bo staliśmy się organizacją, na której można polegać i staraliśmy się każdym naszym działaniem potwierdzać to, że prawdziwi NGOs, fundacja, może realizować bardzo duże zadania, które normalnie organizują raczej wojsko, straż pożarna. I dzięki temu straż pożarna po raz drugi wysłała nas na ćwiczenie. Pierwszy raz byliśmy rok temu na manewrach Modex w Turcji jako zespół transportu medycznego, ewakuacji medycznej, 16 osób, a teraz jesteśmy w 32 osoby. Już jako pełne EMT. Jako pełne EMT, w pełni samodzielne, ze wszystkimi elementami we Włoszech i mamy nadzieję, że tego zaufania, które są w nas zawierzone przez Straż Pożarną, która jest punktem kontaktowym dla Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o działania ratownicze, że tego nie zawiedziemy. Muszę Wam, panowie i droga Dyno, powiedzieć, że Mirela wykonała tytaniczną pracę, żeby przygotować się do dzisiejszego odcinka. Nawet dokonały się pewne konsultacje międzyresortowe. Osoba, która udzielała wywiadu w tych tematach, pozostanie anonimowa, ale możemy zdradzić tyle, że uczestniczyła w Modeksie kilka lat temu. Zgadza się? Uczestniczyła 2 razy w Modeksie, jest członkiem grupy usarowskiej, właśnie USAR, była z ramienia tutaj tej organizacji i kojarzyła właśnie już tutaj naszych członków naszego zespołu, więc to myślę, że też znaczy, że zrobiliście dobre wrażenie w zeszłym roku, biorąc udział w tych ćwiczeniach. Tak więc to jest taki moment, żebyście mieli, drodzy moi, świadomość, że ranga i waga scenariusza jest naprawdę wysoka. Kolejne pytanie mam może do Bettiny, skoro jest kierownikiem tutaj logistyki. Słuchajcie, ile sił i środków ze sobą musieliście zabrać? Jak to wygląda od strony takiej logistycznej, organizacyjnej? Trochę Michał wspomniał o liczbie osób, ale co ze sobą tam jeszcze zabraliście? Opowiedzcie proszę.
no tak naprawdę musieliśmy zabrać wszystko, żeby samodzielnie przeżyć na danym terenie bez jakiegokolwiek dostępu do prądu, do wody, zasilania, tak naprawdę wszystko musimy mieć swoje, więc zaczynając z podstawowych rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, czyli właśnie ogrzewanie, prąd, woda, która jest zdatna do użytku, czyli cała oczyszczalnia tej wody, jakby podstawowe rzeczy do umycia się, czyli prysznice, toalety, które można jakby w jakiś sposób posegregować i zmielić, że tak powiem, w warunkach ekologicznych. Po część tą jakby logistyczną, biuro i oczywiście zaplecze sprzętowe, które też jest ogromne. W tym przypadku u nas w tym roku mamy wyjątkowo pierwszy raz tak naprawdę klinikę, którą postawiliśmy i mobilną klinikę i to też jest ważne, że jesteśmy taką kliniką, którą w ciągu godziny jesteśmy w stanie się rozstawić w danym miejscu i w ciągu godziny wszystko złożyć i pojechać w inne miejsce, co oczywiście tu już nastąpiło kilka razy. Organizatorzy wykorzystali nasz potencjał. Myślę, że to się jeszcze parę razy wydarzy. Także poza jakby kliniką jeszcze mamy transport karetkami, zespoły medyczne transportu medycznego, które są do dyspozycji tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, naszego zespołu, ale głównie organizatorów, którzy koordynują to wszystko i wysyłają zespół na przykład na zdarzenie masowe i te zdarzenia masowe, ci pacjenci zdarzenia masowego trafiają do nas do szpitala, my przekazujemy potem do szpitali dalej z naszymi karetkami, więc to jest jakby bardzo skomplikowany proces, który jakby na ten moment myślę, że jakoś u nas się sprawdza. Jak wy to wszystko spakowaliście, że zabraliście o tyle kilometrów? Michał to spakował. Nie, akurat ja nie pakowałem, nie widziałem przy komputerze. No wymyślił, jak to spakować. No to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i myślę dość istotne, jakby logistyka pakowania jest dość istotna w związku z tym, że musimy się szybko wypakować, musimy wiedzieć co gdzie jest, opakować to tak, żeby było oczywiście bezpieczne, ale żeby można było w każdej chwili wyciągnąć dane elementy. No i jakby tutaj chłopaki zrobili ogromną robotę, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, spisania tego wszystkiego, ponumerowania, kolor kodingu, zważenia, także jakby wszystko jest pod naszym nadzorem logistycznym, także tutaj te zaplecze logistyczne jest bardzo ważne, zarówno przed całą organizacją, w trakcie, no i po, żeby też ten sprzęt wrócił w pierwotnej postaci, żeby to wszystko można było szybko użyć do następnej sytuacji, czyli następnego kataklizmu. To ja mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos tego. Przez to, że jesteśmy w trakcie certyfikacji, w trakcie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, postanowiliśmy, że ten modex, te ćwiczenia będą dla nas tym momentem, w którym chcemy osiągnąć gotowość do działań. Więc normalnie ludzie pakując się na ćwiczenia myślą o tym, to weźmiemy to, zrobimy tylko tak i to wystarczy na ćwiczenia, a my postanowiliśmy, że chcemy tą gotowość naprawdę stworzyć, więc były to miesiące dużej ilości pracy, bardzo wielu osób, całego zespołu, w tym osób, które nie jechały na modex, które pracowały nad tym, żeby wszystko było gotowe na prawdziwie, czyli każda skrzynka jest opisana, zważona, każdy element jest wiadomy, tak jak Bettina mówiła, czyli możemy wyszukać, potrzebujemy danego elementu, wpisujemy sobie w systemie ten element i wiemy dokładnie, który jest w skrzynce, jaką ma kategorię, datę ważności i wszystko. I to, co planujemy w ramach tego, to żeby po powrocie ta gotowość została i żebyśmy naprawdę byli gotowi już do działań. Tak. Mimo tego, że jeszcze tej klasyfikacji nie mamy, co jest bardzo długim procesem, ale żeby ta gotowość była odpowiednia i jak była powódź 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, gdzie byliśmy akurat w trakcie już końcówki przygotowania do Modexu, do wyjazdu do Włoch, okazało się, że nagle byliśmy w stanie wyjechać w ciągu godziny 2, bo wszystko było gotowe. To jest praca wielu ludzi i jakby zasobów, którzy jakby działają w naszym zespole i za to tak po prostu chcieliśmy im podziękować, bo to są wolontariusze, także jakby naprawdę do kawał dużej, dobrej roboty. Często słyszymy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to, co spotkało Polaków na południu Polski w ramach powodzi, było potrzebne. Absolutnie nie, ale wydaje się, że w tym konkretnym przypadku było takim momentem takiego trochę też sprawdzianu dla was, że to, co już przygotowywaliście przez ostatnie tygodnie, finalnie okazało się, że w bardzo realnych warunkach, naciskając ten tak zwany przycisk czerwony, po prostu reakcja była natychmiastowa i tego wam gratuluję i wydaje się, że te przygotowania w takim konkretnym momencie przyniosły najlepsze możliwe wyniki, skutki, efekty, więc chapeau bas, wielki szacunek.
Dzięki. Ja bym też chciał dodać, bo to może często być źle odbierane, znaczy źle, pewnym niezrozumieniem, no bo my się nazywamy Emergency Medical Team, co by sugerowało tutaj bardzo dużą ilość ratownictwa medycznego i ratowania jakiejś pomocy humanitarnej, ale to jest trochę jak w wojsku, 90-95% naszego sukcesu to jest ta logistyka. To że my wiemy, że nasi medycy są dobrzy i te ćwiczenia tutaj też nie do końca w ogóle sprawdzają, czy my odpowiednio leczymy pacjentów, czy my jesteśmy w stanie zastosować odpowiednie leki w odpowiedniej dawce, czy dobrze udrażniamy drogi oddechowe. To jest też ważne, że tutaj trochę, mogę nawet powiedzieć, że nikt na to nie patrzy. Bo jakby wszyscy przyjmujemy, że zespoły, które przyjeżdżają, są kompetentne w zakresie tych merytorycznych rzeczy, które powinny robić. Natomiast jeżeli ten zespół nie będzie dobrze spakowany i przygotowany do przepakowania się, to nie będzie w stanie, tak jak zrobiliśmy dzisiaj w nocy, w ciągu godziny spakować kliniki i rozstawić ją potem na lotnisku na zdarzenie masowe, gdzie na lotnisku bez namiotu punkt dla 8 osób czerwonych Bettina zorganizowała w ciągu kilku minut, tak naprawdę zanim skończony był triaż, to 7-8 osób czerwonych było w stanie wylądować w tym punkcie czerwonym z pełnym zapleczem medycznym do ich leczenia i to te ćwiczenia mają sprawdzać i to na to my się szykujemy jako zespół. Oczywiście te szkolenia medyczne to też jest duża część naszej takiej działalności poza sezonem katastrof, kiedy nie wyjeżdżamy, natomiast to jest tak naprawdę dla utrzymania i podnoszenia gdzieś tam tego poziomu medycznego. To, nad czym na co dzień pracujemy, to jest ta logistyka. Super. To może w takim razie powiecie, jakie wyzwania napotkaliście po drodze, jadąc na te ćwiczenia? No bo skoro mieliście wszystko ładnie spakowane, to... Na bank się coś odwaliło. Nie wierzę, że wszystko poszło idealnie. To ja mogę powiedzieć, że coś stało zanim dojechaliśmy na miejsce, Właśnie, to jest a później Marcin powie może Bettina wreszcie. Więc tak, sam dojazd na miejsce katastrofy i przygotowanie jest dużym wyzwaniem, bo tak jak mówiłem, musimy być bardzo szybko na miejscu, czyli jako zespół EMT, od momentu wystąpienia katastrofy w ciągu 72 godzin musimy rozpocząć działania medyczne, czyli musimy zebrać zespół, spakować wszystko, ruszyć, zrobić po drodze wszystkie odprawy celne, winiety, wszystko, co sobie można wyobrazić, dojechać na miejsce, czasem wszystkimi samochodami nawet, i rozpocząć te działania. Więc my, ruszając o godzinie 22, O 12. O 12. Tak, o 12, tak, dojechaliśmy na miejsce o godzinie 22 dnia kolejnego, czyli sama droga bez przerw zajmowała 22 godziny, co wymaga też odpowiedniego przygotowania kierowców i zastępowania oraz szczęśliwie mamy karetki z noszami, więc można po drodze w bezpieczny sposób i legalny spać, bo to, co chciałbym bardzo podkreślić, celem też jakby tych przygotowań jest to, żeby każda z czynności, które podejmujemy, była legalna. Czyli kwestia transportu leków przez granicę, kwestia dostępu i otrzymania oficjalnej zgody na wykonywanie czynności medycznych, o czym może Marcin jeszcze powie, bo to jest duża rzecz. No ale po drodze mieliśmy sytuację, gdzie jedna z naszych karetek, która też służyła akurat za transport, bo trochę byliśmy ciężsi niż się spodziewaliśmy, okazało się, że się uszkodziła w trakcie. Mieliśmy awarię elementu chłodzenia, więc w locie musieliśmy zdecydować, co zrobimy, i koniec końców dojechaliśmy na mniej samochodów, a ten ostatni został naprawiony po drodze. Co? I dojechał dzień później. I dojechał dzień później, mimo tego, że zostało rozebrane pół silnika i serwis w Austrii musiał spędzić północy nad tym. To dojechał później, więc są też takie elementy, sama droga jest wyzwaniem. Zmęczenie jest olbrzymim problemem i walka z tym, żeby nie było zdarzenia, nie było wypadku, jest problematyczna. Plus mieliśmy ciężarówkę, jedną samochód z przyczepą, więc cała droga była 85 km na godzinę, co nie jest proste, jak normalnie się jeździ autostradami. I jeszcze w kolumnie, bo to też jest istotne. I jeszcze w kolumnie 10 samochodów, co robi wyzwanie. Tak, a Marcin myślę, że może powiedzieć o tym. Sound check. Chciałem przyciszyć, żeby nam nie przeszkadzali. Myślę, że nasz zespół jest tak dobrze przygotowany do pracy. Nasi duty oficerowie, o czym też musimy powiedzieć, bo testujemy to rozwiązanie pierwszy raz i sprawdza się wyjątkowo, ale to o tym potem. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, sama kontrola graniczna, kontrola celna przeszły super pomyślnie. Powiem jedną rzecz, ta kontrola graniczna i celna, to nie jest tak, że była sobie pani Janina, to byli prawdziwi urzędnicy
którzy prawdziwie to robią i prawdziwie sprawdzali nam na przykład paszporty, skanowali i wszystko kontrolowali, wszystkie dokumenty. Naprawdę. apteczki. Nie było to symulacja, to się działo naprawdę. Tak. Otwierali apteczki, sprawdzali, jak są przewożone leki, czy jest kontrola wszystkiego, czy są jakieś elementy niebezpieczne, paliwa, w jaki sposób jest transportowane i to wszystko się działo naprawdę. Mimo tego, że są tylko ćwiczenia. I szczęśliwie przeszliśmy ją tę kontrolę bez większych problemów. Dostaliśmy się na prom, przepłynęliśmy z Wenecji na Lido, gdzie została nam wyznaczona. Jeszcze. Po kraj gospodarz, który jakby zapotrzebowuje tą pomoc, musi w jakiś sposób przyjąć te siły, które do niego przyjeżdżają. I tworzy się coś takiego jak Reception and Departure Center, czyli RDC. I to RDC jest tworzone zwykle przez albo ten kraj, albo pierwsze siły, które przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Na przykład my jesteśmy gotowi, żeby takie RDC stworzyć, gdybyśmy byli pierwszym międzynarodowym zespołem ratowniczym przyjeżdżającym na miejsce katastrofy. Grupy USAR również mogą takie RDC stworzyć. Najczęściej jest to na lotnisku. W tym wypadku było to zagrane na tym przejściu granicznym, lądowym powiedzmy, gdzie uzyskujemy pierwsze informacje od tego kraju, do którego przyjeżdżamy, mniej więcej co się dzieje, jaka jest sytuacja, jakie są prognozy i gdzie mamy się udać. I takie podstawowe dane kontaktowe do służb, do Ministerstwa Zdrowia i tak dalej. Więc zostało nam wyznaczone miejsce na bazę operacji, pojechaliśmy na prom, przetransportowaliśmy się na wyspę Lido, ze względu na to, że bardzo dużo sił było na miejscu, bo tak jak wspomnieliśmy, 6 dużych zespołów ratowniczych po kilkadziesiąt samochodów każdy, a ten prom miał ograniczoną przepustowość, więc podzieliliśmy się i jako pierwszy rzut na Lido pojechały tak naprawdę 3 samochody w sile raczej fizycznej niż medycznej do rozstawiania bazy, żeby jak najszybciej zacząć rozstawiać naszą akomodację, żeby zespół był po przyjeździe, mógł odpocząć, mógł od razu się wdrożyć do działań i zacząć rozstawiać klinikę. Natomiast okazało się, że w wyznaczonym miejscu na bazę operacji chwilę przed nami dojechali Rumuni, kiedy lokalna społeczność dotknięta katastrofą zobaczyła, że przyjechali w końcu jacyś ratownicy do nich, a całe zdarzenie tutaj się zaczęło 2 dni wcześniej, więc to były osoby, które od 2 dni nie widziały tutaj praktycznie żadnych ratowników, żadnej pomocy, no można powiedzieć, że rzucili się w to miejsce. Wszystkie stare obrażenia, które mieli, które powstały w wyniku przyjścia tego huraganu, który tutaj przeszedł, no jakby oni wszyscy z tym przyszli, więc stworzyło się w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest boisko, tak naprawdę jakiś taki plac zielony, nawet tak naprawdę nie wiemy jaką on funkcję pełni tutaj normalnie, ogrodzony trawiasty plac. Zastaliśmy 2 takie podstawowe namioty, właśnie tą lekarkę włoską, która próbowała tych kilkudziesięciu pacjentów jakoś nimi zarządzić i kilku rumuńskich medyków, którzy byli chwilę przed nami i również zaczęli z nimi działać. No i podjęliśmy decyzję taką szybką, że osoby z wykształceniem medycznym, które przyjechały na miejsce, razem z Bettiną zajmują się pacjentami czerwonymi. Ustaliliśmy to również z ekipą rumuńską. Osoby, które nie mają doświadczenia medycznego, nie są medykami, są naszymi logistykami, już zaczęły powoli rozpakowywać bazę i rozpakowywać wszystko, co też się potem, jak się okazuje, przydało, bo dzięki temu mogliśmy chociażby pacjentów żółtych czy zielonych zgromadzić pod jakimkolwiek namiotem, bo cały czas, tak jak powiedział Michał, cały czas lało, na chwilę przerwa, łódeczka i idziemy dalej. Więc przyjechaliśmy tak naprawdę, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę przez organizatorów, bo oczywiście wszystko było kartowane, żeby jak najbardziej nam przeszkodzić w tym rozstawianiu bazy. A jeszcze w międzyczasie druga część zespołu była po drugiej stronie, tak naprawdę większość zespołu była po drugiej stronie, zapakowana sprzętem pod korek dosłownie, i nagle dostaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu masowym palącej się rafinerii. Tak, wybuch i pożar rafinerii na kontynentalnej części tutaj jeszcze. W związku z czym trzeba było szybko przepakować jedną karetkę znowu, czyli jakby z jednej karetki, której już się pozbyliśmy po drodze, sprzęt rozłożyliśmy gdzie indziej, a jeszcze z jednej, którą musieliśmy uruchomić operacyjnie, też trzeba było ten sprzęt szybko wywalić, stworzyć na szybko zespół medyczny, który został wysłany na to miejsce zdarzenia, gdzie było chyba 17 pracowników poparzonych w wyniku tego wybuchu i pożaru, gdzie nasz zespół przyjechał jako pierwszy razem z grupą USAR, przeprowadził triaż i jakąś wstępną stabilizację tych pacjentów. I to się działo równocześnie. Co istotne, mówimy tutaj o samym momencie, kiedy dojechaliśmy na miejsce. My już wystąpiliśmy zawczasu o akceptacji naszych zawodów medycznych i naszego podmiotu leczniczego, czyli żebyśmy mogli wykonywać te czynności medyczne.
ale dostaliśmy tą zgodę dopiero o godzinie 21 albo 20, czyli przez ten cały czas nie mogliśmy wykraczać poza BLS. Więc my jako medycy z lekami, ze wszystkim, nie mogliśmy legalnie podejmować żadnych działań zaawansowanych, co jest o tyle, to jest bardzo problematyczne, bo ma się leki, ma się wszystko i może tym pacjentom bardziej pomóc, typu pacjent bólowy i może podać mu te fentanyl, ale jeśli się to zrobi, to jest ryzyko, że kraj stwierdzi, że zespoły medyczne międzynarodowe działają nielegalnie i zamiast pozwolić tam dalej działać, pomagać ludziom, może stwierdzić, że wszystkie zespoły międzynarodowe mają wyjechać z kraju, bo działają nielegalnie. Więc nie można podejmować takich działań, co było bardzo męczące, bo jakby jesteśmy nauczeni, żeby podejmować najlepsze decyzje dla pacjenta, ale w tym przypadku musimy również myśleć o tym, żeby podejmować najlepsze decyzje dla wszystkich pacjentów, których możemy leczyć. Jak to się tak słucha, drodzy Państwo, jak Wy tak opowiadacie. A to tylko wstęp. No właśnie, Wrażające. Ja myślę, że tam Bettina zbiera siły i energię i oddech i dopiero jak dorzuci do tego wszystkiego, co panowie. Wiecie, brzmi to naprawdę fascynujące, jak przynajmniej dobry norweski kryminał. Mam nadzieję, że w samym dobrym tego słowa znaczeniu. Pozdrawiam Was widzowie, pozdrawiam Was słuchacze. Marek Adam takie serce czerwone do Was wysyła. Tutaj myślę, że jest wiele osób, które Was zna, które Wam dopinguje i trzymamy kciuki właśnie za Was nadal. Tak więc jestem przeszczęśliwy, że dzisiaj możemy się spotkać w takim licznym gronie, bo i dzisiejsza audycja, pierwsza, historyczna, 103. W 5. sezonie mamy dość gadania Borowiaka i przyszła Mirela i go na chwilę zastąpiła. Tak więc bardzo się cieszę, że to się dzisiaj wszystko tak ładnie układa, tak ładnie się dzieje. To jest naprawdę wyjątkowy dzień. Zdecydowanie. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć słuchaczom, że ten odcinek jest wyjątkowy nie tylko ze względu na Mirelę, ale również na to, że Jacek zgodził się, żeby odcinek został wypuszczony w sobotę. Tak, bo normalnie się nie pracuje w sobotę, panie emerycie, kapitanie. Nie wolno, work-life balance. Wolontariacko. Dokładnie, chyba że za darmo. Wolontariacko. Pan Dominik Pasek przysyła też pozdrowienia. Super ekipa, aż miło się słucha, że Polska prezentuje taki poziom. Brawo. I panie Dominiku, to jest chyba coś, co ja chciałem zostawić sobie na podsumowanie, ale jeżeli już pan to w tym momencie zaproponował taki komentarz, to ja się pod tym podpisuję. Ja jestem z was bardzo dumny i będę dumny z każdych osób, które reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej i mają nie tylko logo swojej organizacji, dla której pracują, ale przede wszystkim macie polską flagę. I za to jestem wam bardzo wdzięczny. Może nie widać? Proszę, można? Można. Istotne jest też to, że właśnie logo Humanosza i Humanosz jest bardzo rozpoznawalne. Myślę, że o tym więcej może powiedzieć Michał. Na arenie międzynarodowej no jesteśmy bardzo rozpoznawalni, nie tylko ale głównie przez działania na Ukrainie i to profesjonalizm. Postaramy się, tak jak tutaj mówimy, działać profesjonalnie, legalnie, w współpracy ze służbami i to wszystko składa się na taki sukces, gdzie ktoś sobie myśli, oni są z Humanosza, oni tam ogarniają, fajnie są, nie? I to nie tylko jakby w kwestii tego, że fajne ziomki, tylko że w kwestii profesjonalizmu i to jest dla nas bardzo istotne. W ramach symulacji dzisiaj było rano o 9 rano spotkanie z Komisją Europejską, gdzie była również nowa przewodnicząca DG ECO, prawdziwa, naprawdę przyjechała na symulację przewodnicząca całego działu Komisji Europejskiej zajmującą się pomocą medyczną, humanitarną i ochroną cywilną i tym wszystkim. Naprawdę przyjechała na symulację, grając symulację. I po symulacji podeszła, powiedziała, to wy jesteście ten Humanosz, bo tyle o was słyszałam. Jako mała fundacja okazuje się, że można naprawdę robiąc dobrą pracę, taką prawdziwie dobrą pracę, zgodnie z zasadami, Robić duże rzeczy po prostu. Robić duże rzeczy. To jest też trochę tak, że po prostu trochę też mówimy, że dobra robota się zawsze obroni. Tak. I jakby ona prędzej czy później zostanie zauważona, a ktoś, kto gdzieś na tym poziomie międzynarodowym, humanitarnym pracuje, czy nawet ratowniczym, to dobrze wie, że to jest głównie czekanie i te ćwiczenia również Włosi i ich podejście do włoskiej roboty tam bardzo wyraźnie to pokazuje, że to jest głównie czekanie, ale właśnie to czekanie, cierpliwość i takie wybieganie w przód w tym czasie, co możemy zrobić, skoro mamy chwilę czasu, nic się nie dzieje, to zastanówmy się, co możemy zrobić, jakie dokumenty wysłać, o co poprosić, jak się przygotować do czegoś, jak się przeorganizować. To potem procentuje nie tylko w naszych działaniach operacyjnych, ale właśnie w tym, że
gdzieś ta marka krąży i dzięki tej marce my też możemy zdobywać zaufanie i staramy się z tą komisją współpracować na wielu polach. Też w tym momencie chcieliśmy pozdrowić Anię Olszewską, która przebywa obecnie w EMTCC w Kairze, w jednostce koordynującej międzynarodowe zespoły WHO, w realnym zdarzeniu, gdzie już kilkunastu naszych, można powiedzieć, Członków zespołu, tak. eksperto rotacji zostało wykonanych. Bo Prawie nieprzerwanie od grudnia zeszłego roku. Od grudnia zeszłego roku praktycznie cały czas jest ktoś z Humanosza jako przedstawiciel, jako ekspert Komisji Europejskiej, która wspiera WHO w Kairze i właśnie w ramach koordynacji tych zespołów międzynarodowych, które działają w strefie Gazy. I jeszcze na jedną rotację pojedzie jedna ekspertka, czyli praktycznie od początku do końca tego wsparcia Komisji Europejskiej dla WHO ktoś od nas tam jest. Także jesteśmy zauważeni i to jest największy chyba sukces nasz, że możemy tam być i robić rzeczywiście fajne rzeczy. No to są wspaniałe rzeczy i wspaniale, że się dzieją. Zresztą ja jeszcze chciałam nawiązać do tych motorowych samochodów przejeżdżających. Mamy dowód na to, że to nie jest takie studio wyreżyserowane jak u nas, tylko że tam naprawdę się dzieje na żywo. Słuchajcie, Marcin, wspomniałeś o tym czekaniu i to jest też rzecz, którą chcieliśmy was zapytać, no bo rozumiemy, że osoby, które odpowiadają za koordynację, za logistykę w zespole, to one na pewno nie czekają, tylko wy załatwiacie wszystkie dokumentacje, wszystko, żeby to było legalnie, więc wy macie cały czas pracę, ale część zespołu musi czekać, tak jak wspomniałeś. No i teraz, jak sobie z tym radzicie? No bo wiemy, że tu jedziemy przygotowani, chętni do działania, chcemy podjąć jakieś akcje, a tu każą nam czekać. Takie siga, powoli. I teraz jak sobie z tym radzicie w zespole, z tą frustracją, że jeszcze nie można, jeszcze nie działania, że jeszcze nie teraz, dopiero za chwilę. Jak z dyscypliną w grupie w takiej sytuacji? Opowiedzcie coś proszę o tym. Opowiadamy sobie głupie żarty. Chciałbym tutaj to chciałbym zauważyć, mówiąc o tej włoskiej robocie, to tu bardziej chodzi o organizację tych konkretnych ćwiczeń. Bardziej chodzi o to, że Michał powie o tym, jak pojechaliśmy na prawdziwą katastrofę i na czym polegało czekanie, uzyskiwanie zgody na wyjazd i dlaczego zrobiliśmy to legalnie. Nie chcę mówić, że jako jedyna organizacja, ale czyli jako już jedna... wiesz, co powiem. Nie wiem, że Michał chce o tym powiedzieć po prostu. Natomiast tutaj jako przykład podam to, o czym mówiłem jako czekanie. O godzinie 16 przychodzi do nas mail z caps lockiem napisane urgent need evacuation please, 3 ambulanse i mobilna klinika o 20 musi być na lotnisku, ponieważ jest duże ryzyko, że ze względu na złą pogodę te samoloty mogą spadać, mogą awaryjnie lądować. Nie ma lokalnych sił ratowniczych dostępnych, trzeba zabezpieczyć lotnisko. W związku z tym spakowaliśmy szybko klinikę, wyznaczyliśmy zespoły, podzieliliśmy się rolami, dojechaliśmy na to lotnisko, co oczywiście oznacza wyjazd na prom, przeprawę promową, dojazd na lotnisko. Byliśmy o 20. O 21 zaczęliśmy odprawę bezpieczeństwa, którą skończyliśmy o 22:45, po czym dostaliśmy informację, że ćwiczenie zaczyna się o godzinie 1:30. Więc jak już o 2 zaczęliśmy to ćwiczenie i skończyliśmy je o 3:20, to w zasadzie już mieliśmy czas wolny, już było po ćwiczeniu, tylko pierwszy promodię odpływał o 6:40. Więc jak wróciliśmy na bazę o 8 to rano, to ta część zespołu, która brała udział w tym nocnym zdarzeniu, została jakby przymusowo wysłana do spania, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość. Klinika nie była w stanie się rozstawić, więc zgłosiliśmy tylko do Limy, do komórki, do EMTCC, które nas koordynuje, że mamy 2 zespoły z tych ludzi, którzy zostali w bazie na noc i dopiero po tym, jak ludzie się wyspali, odpoczęli, zjedli, rozpoczęliśmy rozstawianie kliniki na nowo. Prawie dlatego, że 5 minut po tym, jak zgłosiliśmy, że nasze 20 osób, czyli większość zespołu wróciła, dosłownie 5 minut później dostaliśmy, super, w takim razie musimy zbudować szpital polowy na łódce, która będzie za pół godziny w porcie, będziecie mieli 8 czerwonych pacjentów po katastrofie na jakiejś wyspie i powinniśmy powiedzieć nie. Ale głupio było odmówić. A co tam, potrzeba nie Bezpieczeństwo i komfort naszych zmęczonych
logistyków i medyków, którzy byli już na działaniach i to bardzo chcemy zadbać o to po prostu, żeby w trakcie naszych działań wszyscy byli bezpieczni, zdrowi i wrócili do domu, bo to jest priorytet. Tutaj jesteśmy 4 dni, a na takich działaniach będziemy tydzień, 2, 5, będziemy się rotować, także jest to dla nas bardzo istotne, więc tak jak powiedział Michał, przymusowo do spania, a ta ekipa, która była wypoczęta, poszła działać. Jak już tamta działała, wstali tamci, to oczywiście zdarzyły się 3 różne sytuacje nowe, więc znowu trzeba było zmieszać, podzielić, wymieszać i ogarnąć to. Wstrząsnąć i Tak. zebrać tą śmietankę, która się tam zebrała. Tak, i w międzyczasie jeszcze 3 razy wszystko się zmieniło, także jakby tutaj decyzyjność, zmiana, jakby koordynacja tego wszystkiego to jest naprawdę duży proces i jakby uczymy się tego, bo wiemy, że w sytuacji realnej też tak się może wydarzyć, że też będziemy czekać, też będziemy sfrustrowani, też będziemy coś pakować, bo ktoś nam źle przekaże, a potem nagle się okaże, że o nie, tam już ktoś jest, to pojedziemy gdzieś indziej, także to są sytuacje realne, mimo tego, że część z tych rzeczy myślę wychodzi przez ćwiczenia po prostu, to jakby Tak. dużo z tego wynosimy. Cytując naszego kolegi dzisiaj, który do Bettiny powiedział: Bettina, nie pakuj tego samochodu tak szybko, za chwilę ty tego będziesz wypakowywała. I dosłownie 2 minuty później było rozpakowanie znowu całej kliniki z busa. Zanim zdążyła wyjechać. Tak, i potem jeszcze raz, więc jakby to się zdarzyło 2 razy, także siłownia dzisiaj była odhaczona, no ale obecnie działa klinika na miejscu, więc... A już tak poza żartami, to jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, Jacku, o którą zapytałeś, trochę też nie ma z nami przypadkowych ludzi w zespole, tutaj na działaniach, więc z dyscypliną nie mamy problemu i też z tą frustracją taką typowo, że jesteśmy medykami, tam ludzie potrzebują pomocy, a my nie możemy działać, raczej nie ma problemu, ewentualnie z taką frustracją, dlaczego ten ktoś może jechać na zdarzenie masowe, a ja nie. No bo nie spałeś całą noc, idź spać. Nie? To bardziej w tą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o czekanie, znowu nasze doświadczenia z KAIU są takie, że te zespoły muszą tam czekać bardzo długo czasami, żeby móc wjechać do strefy gazy. Czasem tygodnie. Czasem to są tygodnie czekania. Ludzie jadą na deployment, chcą pomagać, no i ze względu na tą całą sytuację, która tam jest turbo skomplikowana, to są dni, tygodnie oczekiwania czasami, żeby przez jakiś przecinek przy przepisywaniu jakichś numerów samochodów ktoś nie został dopuszczony do wjazdu do strefy gazy, a wjazdy są robione na przykład co tydzień tylko, więc to przesuwa całą grupę do wjazdu o tydzień na przykład. Więc w takich sytuacjach rzeczywiście tutaj rolą jakby teamu dowodzącego, zarządzającego zespołem, teamu liderów, no jest bardzo dbanie o morale ludzi i o to, żeby się nie wypalili i nie gdzieś tam Pozabijali. nie pozabijali. Duży zespół ze sobą zabraliście, w sensie ile osób pojechało z Humanosza? Miały jechać 34 osoby, ale niestety 2 osoby z powodu chorób, bądź nawet lekkich chorób, ale zakaźnych, postanowiliśmy, że nie mogą pojechać, żeby nie zaraziły reszty zespołu, więc końcowo 32 osoby. Okej. Chcieliśmy Was jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo tak cały czas podkreślacie, że to jest przygotowanie do takich realnych działań. Jak oceniacie właśnie poziom realności tych ćwiczeń? No bo z tego, co mówicie, to wydaje się być to takie naprawdę bardzo mocno zbliżone do rzeczywistych działań. Na ile to odzwierciedla te działania, takie w realu? Jak to się coś działo? Tak, o małych rzeczach, w sensie, bo to jakby chodzi o szczegół, bo jakby duże rzeczy, pacjenci i tak dalej, to jest proste. Kwestia śmieci medycznych. W momencie, w którym przyjechaliśmy i rozpoczęliśmy działania medyczne i otworzyliśmy pierwsze śmieci medyczne, rozpoczął się stoper 48 godzin na utylizację śmieci medycznych. Więc w tym momencie zgłaszamy potrzebę, że będziemy potrzebowali je do tego czasu zutylizować. Dzisiaj na spotkaniu powiedziałem, że za 40 minut nie będziemy mieli wyboru, tylko będziemy musieli te śmieci spalić w naszej spalarce śmieci medycznej, które mamy. To jest spalarka śmieci jest wielkości połowy przedziału medycznego w karetce, tak? Tak. Więc dzwonię, mówię za 10 minut, za 5 minut i piszę, uwaga, zgłaszamy, że ze względu na to, że po polsku, przepraszam, to jest ciężkie czasem, że nie możemy dalej trzymać śmieci medycznych, bo stanowi to zagrożenie dla nas, naszych pacjentów oraz lokalnej społeczności, podejmujemy decyzję o spaleniu tych śmieci medycznych, niezależnie od tego, że jesteśmy w rejonie który praktycznie cały jest rejonem ochrony UNESCO, gdzie każdy leżący śmieć na ziemi podlega kontroli i rzeczywiście nas pilnują tego i dostaliśmy informację od organizatorów taką,
niećwiczeniową, że naprawdę prosimy o pilnowanie tego, że jesteśmy w bardzo specyficznym miejscu na lagunie, gdzie Włosi walczą z zanieczyszczeniem tej wody, z zanieczyszczeniem kanałów. Wszystko, co wchodzi na łódź, musi z tej łodzi zejść, nie może wpaść do wody. No, ochrona środowiska 100% i tego wszystkiego, co tu jest, po czym 48 godzin my dalej nie mamy odpowiedzi, co zrobić z tymi śmieciami, więc jakby wyjechaliśmy z namiotu ze spalarką. I poinformowaliśmy o tym oficjalnie, że to robimy i mogę zacytować odpowiedź, którą dostałem, to już komunikat, nie pytanie, przetłumaczę. Michale, zgadzam się, trzymanie ich jest zagrożeniem dla wszystkich, kontynuujcie zgodnie z waszymi procedurami, w nawiasie no play, czyli poza zawodami, zabijecie, jeśli uruchomicie spalarkę. Jasny komunikat poszedł, tak? Ja pozwolę sobie dodać to, co się dowiedziałem od was ostatnio będąc w Warszawie, że to jest tak naprawdę jedyna tego typu spalarnia, która została specjalnie przygotowana w południowej Afryce, w RPA, w Johannesburgu i stamtąd do was przyjechała. Jesteście jedyną ekipą w Europie, która ją posiada. Z tego co wiemy, jesteśmy na pewno jedynym zespołem medycznym w Europie, który ją posiada, dlatego że spalarka śmieci może się wydać taką prostą rzeczą, ale spalarka śmieci musi mieć przynajmniej 850 stopni i spełnić odpowiednie procedury, mieć na to testy, więc znalezienie spalarki śmieci medycznych, która waży poniżej 0,5 tony, graniczy z cudem, więc po wielu szukaniach udało się znaleźć w ramach kontraktu zrealizowanego przez UNICEF na zakup spalarek śmieci w Afryce i przez to się udało znaleźć małą firmę, która produkuje i ma na to odpowiednie testy i potwierdzenia, że taka spalarka istnieje, więc wszystkie zespoły przychodząc do nas patrzą na 2 rzeczy, czy tak naprawdę na 3 rzeczy, które mamy, których nam zazdroszy. Mówimy tu o zespołach rządowych, olbrzymich, międzynarodowych. Są to namioty, oczyszczanie wody i spalarka śmieci. Takie mało medyczne. Nie, ale logistyka jest bardzo ważna. Tutaj Marcin wcześniej wspomniał i Michał, i szefowa całej logistyki, że nawet nie same czynności, które się wykonuje, ale bycie do nich realnie przygotowane. No a co więcej jeszcze z tej takiej realności ćwiczeń, bo jakby to wasze przygotowanie to jedno, ale tak dla was, jako dla zespołu, dla ekipy, czy faktycznie czujecie się tam jak na takiej akcji, że grubo? Każdy zespół, całe ćwiczenia mają jakby swój główny scenariusz, czyli elementy, które się dzieją, zaplanowane od góry, których się można dosyć spodziewać. Do tego są injekty, czyli takie dodatkowe zagrywki, które nam wprowadzają. W Turcji mieliśmy ich ponad 750 i to są drobne rzeczy od tego, że przychodzi policja na pytanie, czy wszystko ok, po to, że nagle pacjent bądź ktoś z nożem wbiega nam na obóz i co robimy dalej. W Turcji zdarzyło się, bo tutaj jeszcze nas czekają 2 dni pracy, w Turcji zdarzyło się, że grupa terrorystów podjechała z Volkswagenem i wyrzuciła z samochodu kobietę, prawdziwą kobietę, która była zatrzymaniem krążenia, ale są też małe rzeczy pod tytułem ktoś przychodzi i wrzuca nam tutaj akurat barwnik do naszego zbiornika na wodę. Więc takich rzeczy jest bardzo dużo i tak jak mówiłem, te ćwiczenia mają pokazać najgorszą możliwą sytuację, żeby przygotować nas na to, że w ramach prawdziwych działań pomyślimy o tym, że na przykład w porównaniu do Turcji tutaj zbiornik na naszą wodę mamy na samym środku obozu, co jest bardzo niewygodne z punktu widzenia naszego, ale zapewnia to bezpieczeństwo. Znaczy ważne jest też to, że sprawdzamy siebie właśnie realizując procedury, które jakby sami napisaliśmy, oczywiście z dokumentacją wyżej, czyli jakby Komisji Europejskiej, Blue Booka i tak dalej, więc jakby mamy procedury na poszczególne sytuacje, czyli na przykład wyobraźmy sobie sytuację, mamy pacjenta, który zmarł. Pacjent zmarł u nas w klinice, no i jakby teraz jest cała procedura, co mamy zrobić. Oczywiście na miejscu zdarzenia w Polsce zadzwonilibyśmy po odpowiednie służby, i to by się w ciągu 2-3 godzin zrealizowało. Mamy osobną procedurę na Polskę. Tak, dokładnie. Ale za granicą musimy mieć konkretną procedurę, musimy mieć osobne pomieszczenie, namiot na przechowywanie zwłok. Mamy namiot Promorte. Tak, dokładnie, który musi tam, te ciało musi tam zostać. Musimy wezwać policję, prokuraturę, odpowiednie służby, więc jakby te procedury są istotne i tak właśnie tutaj też się takie sytuacje dzieją, więc musimy być przygotowani na różne rzeczy, a mimo tego, że staramy się przygotować na wszystko, nie jesteśmy w stanie i tak co jakiś czas wychodzą jakieś nowe rzeczy, przez co jesteśmy bogaci o doświadczenie i jakby nabieramy tego doświadczenia. Ale mamy też procedurę, co zrobić w momencie, w którym nie wiemy, co zrobić. Fizycznie mamy taką procedurę. Tak. Jest to powołanie sztabu kryzysowego, jest oznaczone konkretnie, kto ma w tym brać udział. W tym momencie musimy się na przykład połączyć z członkiem zarządu fundacji w ramach sytuacji krytycznej
bo nie wiemy wtedy, co zrobić i musimy podjąć decyzję, którą na przykład może uruchomić nie tylko jakby zarząd czy sztab i tak dalej, tylko każdy członek zespołu. Więc to też Musimy sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład członek zespołu ginie w wypadku samochodowym tutaj na miejscu, realnym bądź zostanie oskarżony, nawet nieważne czy słusznie, czy nie, o gwałt. na przykład. Jakby to tylko są sytuacje, które są tak kryzysowe, że nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, są bardzo poważne. Na przypadku śmierci członka zespołu Mamy akurat, no. Ale no generalnie każda taka sytuacja, na którą nie ma procedury, nie ma konkretnego rozwiązania, musi mimo wszystko być w jakiś sposób zaadresowana, no bo nie mamy też tutaj czasu, żeby decyzję wypracowywać w nieskończoność, nie? No właśnie, bo to jest też tak, że ćwiczenia ćwiczeniami, ale co w momencie, kiedy wydarzy się coś na serio, kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego, na przykład wypadek, no i warto by było wiedzieć, co z tym zrobić dalej. To widzę, że jesteście przygotowani na wszystko. Wczoraj tutaj na wykładzie sesji LPR-u zatytułowanej Latamy, by ratować, Tomek Sikora i pozostali panowie mówili między innymi o wątkach takich, że w trakcie ćwiczeń wolą popełniać błędy, w trakcie manewrów pewnie wytwarzają się nowe procedury na przyszłość, bo to są scenariusze, które pojawiają się, na które nie moglibyśmy być przygotowani, no bo życie zazwyczaj nas zaskakuje. Czy to tutaj mnie się podoba, to jest taki tekst, który no jest bardzo ostry, można powiedzieć, i tak zawsze go we własnym gdzieś tam sumieniu trzeba ratowniczym rozważać, ale możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy tak dobrzy jak nasze ostatnie ćwiczenie, nie? Jak nasz ostatni trening. Więc jeżeli to tutaj byliśmy dobrzy, to możemy oczywiście nie obrastając piórka, tylko racjonalnie stwierdzić, co nam tutaj wyszło dobrze i co jest ok, a co właśnie wymaga dopracowania. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej refleksji, bo można przyjechać na takie ćwiczenia, wrócić z nich i nie mieć żadnej refleksji. I wtedy rzeczywiście no, to będzie problem, tak? Na początku tego roku w kwietniu zrobiliśmy ćwiczenia sami, dla nas wspólnie z dwoma organizacjami, z którymi współpracujemy, czyli Sensor Poland i JRG S12. JRS S12, przepraszam. Już Za długo jesteśmy. Za długo. I zrobiliśmy ćwiczenia, po których my tylko jako Humanosz mieliśmy 168 wniosków do poprawy. Było to bardzo serio traktowane, czyli 168 razy przynajmniej popełniliśmy błąd. I na podstawie tego wyszło chyba 26 procedur w ramach samych tych ćwiczeń. I mamy nadzieję, że lista z tych manewrów będzie jeszcze dłuższa, bo to będzie znaczyło, że zauważyliśmy rzeczy, które możemy poprawić i iść dalej i nie zatrzymywać się na swoich laurach, bo końcowo zawsze każdy popełnia błędy. Najlepszy lekarz na świecie popełni błędy. A co istotne, jeszcze mamy trenerów tutaj z organizacji wyższych tutaj, którzy się nami opiekują i ta informacja zwrotna poza jakby naszą wewnętrzną grupą, którą staramy się jakby zapisywać te wnioski, wdrażać procedury, będzie dla nas dostępna, także taki feedback na bieżąco, czasami też dostawany, ale też taki konkretny na koniec jest dla nas bardzo istotny, więc my tak naprawdę jesteśmy też tutaj oceniani. No właśnie chcieliśmy zapytać o trenerów, więc też o takich opiekunów waszej ekipy, ale do tego za chwilę. Jeszcze chciałam nawiązać do czegoś, co powiedzieliście przed chwileczką, czyli o wnioskach z poprzedniej edycji. Marcin wspomniał, że w zeszłym roku już braliście udział w ćwiczeniach EUMODEX. No i teraz pytanie, czy możecie podać przykład jakichś takich wniosków, które w zeszłym roku się nasunęły? Tylko konkretny przykład, a które udało się na przykład w tym roku zaimplementować i zaskoczyło, zadziałało, to jeden, a drugi, czy był jakiś wniosek z poprzednich ćwiczeń, który wydawał się być jasny, dopracowany i w tym roku na przykład nie udało się go zaimplementować, że wypracowaliście jakąś procedurę, nie wiem, pomysł na rozwiązanie problemu, a w tym roku no, na przykład nie udało się tego zaimplementować. To z rzeczy, które były dużym wyzwaniem dla nas, jak byliśmy w Turcji. To była kwestia koordynacji. Byliśmy małym zespołem, 16 osób i stwierdziliśmy, że więcej poświęcimy osób na działania medyczne niż na koordynację. Okazało się to dużym błędem, dlatego że jest pewna liczba godzin, która jest w ciągu dnia i trzeba spać. W tym roku postanowiliśmy zmienić kompletnie strukturę organizacyjną. Jest łącznie 5 osób, która zajmuje się stricte koordynacją reszty zespołu. Jestem to ja jako team leader, Marcin, który na misji jest deputy team leaderem i 3 osoby jako duty officerowie, którzy zajmują się kwestią maila, zajmują się kwestią systemów koordynacyjnych. Też ja od momentu, kiedy tu przyjechaliśmy, nie wchodzę na maila, żeby przypadkiem nie popełnić jakiegoś błędu, na przykład nie odpisać na rzecz operacyjną,
i tak naprawdę nie byłem przy żadnym działaniu, zajmuję się spotkaniami. Dzięki temu mam czas na to, żeby na ważnym spotkaniu się móc pouśmiechać i zrobić to, co jest moją rolą, czyli networking po prostu, ale w szpitalu byłem raz całościowo. Z rzeczy, które nie wyszły, bądź wręcz poszły gorzej niż w Turcji, to kwestia zasilania. Zasilanie jest bardzo dużym wyzwaniem. Chcieliśmy mocno zmodernizować po Turcji nasz system, żeby nie używać generatora prawie kompletnie. Skończyło się na tym, że o wiele gorszy, niewyciszony generator pracuje u nas 24 godziny, 7 dni w tygodniu, bo popełniłem błąd w ramach obliczeń i nie przewidując jednej rzeczy, czyli odległości, została wymuszona na nas odległość od generatora do reszty obozu, na co nie byliśmy przygotowani w ramach przekrojów kabli. Drobna rzecz, bardzo drobna rzecz spowodowała to, że generator chodzi 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a jest bardzo głośny i ciężko się przy nim śpi. I nie można go odsunąć dalej po prostu, bo jakby Już nie ma dalej. już nie ma dalej. No widzicie, właśnie to też pytanie, bo osoba, z którą się konsultowałam, też podpowiedziała mi o właśnie tych zagrywkach, o których wspomnieliście, że organizator je robi. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedziecie, macie swoje procedury, jak na przykład ile miejsca potrzebujecie na rozłożenie namiotów, na miejsce dla karetek, dla waszego zespołu i okazuje się, zajeżdżacie na miejsce i okazuje się, że dostaliście przydział, ale znacznie mniejszy. A to miejsce, w którym macie się rozłożyć, no nijak nie jesteście się w stanie w nie wpasować, bo zaraz obok jest już inna ekipa. I co wtedy? To się To stało. się wydarzyło. A co gorsze, na środku tego miejsca, fizycznie na środku tego miejsca, gdzie mieliśmy budować bazę, bo powiem od początku, w momencie, w którym jedzie się do danego kraju, na początku trzeba wysłać ofertę. Czyli ofertę możemy pomóc, to jest nasz zasób, ale mamy takie wymagania. Czyli na przykład wymaganiem jest to, że nasza baza operacyjna musi mieć przynajmniej tyle i tyle, w naszym przypadku jest to 45 na 50 metrów. A dojeżdżając na miejsce okazuje się, że mamy miejsce, które jest o połowę mniejsze, a na środku tego miejsca jest 28 pacjentów I trwa zdarzenie masowe i właśnie. trwa zdarzenie masowe, w tym jeden poród w trakcie. I nie ma gdzie tych pacjentów nawet przetransportować. A do tego jest ściana deszczu. A jeszcze oprócz tego mamy obok drugi zespół EMT, z którym musimy wydzielić sobie przestrzeń Się dogadać. i się dogadać, się właśnie. gdzie my mamy 10 samochodów i 6 ton wyposażenia, a tamten zespół ma 84 tony wyposażenia i mamy bardzo mało miejsca, bo de facto, gdybyśmy chcieli tak policzyć to, co mamy na całym naszym terenie, to jest to jakieś 60 na 50 metrów. I nagle się musimy pomieścić wszyscy razem w trakcie trwania zdarzenia masowego, które trwało od godziny 14 do godziny 22. Praktycznie tak. I ciągle ci pacjenci byli z nami, nie było żadnej możliwości zrobienia czegokolwiek z tymi pacjentami. Były 3 zgony w trakcie. I oczywiście zaczynamy rozstawiać, czekajcie. I zaczynamy rozstawiać tą bazę. Oczywiście nie całymi siłami, które mamy, tylko tak naprawdę Jedną na trzecią. początku, 1/3, 4 osoby. Bettina i medycy ogarniali tę część medyczną, ja próbowałem nad tym jeszcze jakoś to skoordynować i chłopaki z samochodu transportowego, z cargo wypakowywali ten sprzęt. Co też trochę na nas wymusiło, że to, co już zdążyło powstać, gdzieś zostało, zaburzyło też w ogóle koncepcję ustawienia bazy, tak? I ona nie jest złą bazą. Ona jakby, Nie licząc generatora i prądu. nie licząc generatora, ale pod kątem wygody i miejsca, które w efekcie nam zostało i tego, jak ułożyliśmy sobie też przepływ pacjentów razem z Rumunami, bo współpracujemy, jeżeli nikt nie zabiera nam kliniki z bazy, to współpracujemy z Rumunami. Jakby patient flow, to wszystko działa. A łącznie jest to prawie 50 namiotów. Tak, na całej bazie. Naszej części. Naszej części, tak. Moja siostrzenica, która ma teraz bez mała 7 lat, powiedziałaby, robi wrażenie. Dobrze, słuchaj, Marcin, wspomniałeś o zespole z Rumunii. Doszły mnie słuchy, wiem, że współpracowaliście właśnie w zeszłym roku, że z Rumunami to nie jest, jakby z zespołem z Rumunii to nie jest pierwszy kontakt, że to już jest ekipa, z którą wcześniej mieliście okazję na ćwiczeniach współpracować. Może trochę coś na ten temat. Jak to jest, że jak się współpracuje z ekipą, z którą dopiero się poznajecie, a jak już z taką, którą działaliście razem? Jak to wpływa na jakość waszej pracy?
To będzie długa i wielowątkowa odpowiedź, ale ona Na będzie razie. wynikała z tego, że to jest bardzo duży element też tych ćwiczeń, które przypominam są ćwiczeniami organizowanymi przez Komisję, ale w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który to mechanizm zakłada też szkolenia i który zakłada no jakby samą tą odpowiedź ratowniczą, tworzenie potem wniosków, takiej sieci networkingowej, jak on ma kilka różnych programy wymiany ekspertów, kilka różnych obszarów ma ten nasz unijny mechanizm. I tutaj jadąc, wiedząc, że jedzie zespół IMT z Rumunii, odezwałem się do kolegi Aleksa, właśnie z rumuńskiego IMT, którego poznałem na szkoleniu takim operacyjnym dla ekspertów unijnych w Walencji 2 lata temu. I zapytałem, Aleks, jedziesz do Rumunii? Aleks, jedziesz teraz do Wenecji? Odesłał zdjęcie z drogi i mówię, no to się widzimy. I efekt był taki, że w momencie wejścia na to zdarzenie masowe, kierownik tego zdarzenia od Rumunów to był mój kolega. I jakby dzięki temu mogliśmy od razu nawiązać porozumienie, wiedzieć mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. No to tak jak dobrze zgrane jednostki pogotowia i straży znają się na rejonie, znają się dowódcy, kierownicy ZRM-ów i dobrze się rozumieją. I tutaj super się to złożyło, że na tym poziomie, na razie właśnie mówię ja ze swojej perspektywy interwencyjnym, byliśmy w stanie tak od razu wejść do działań, bo wiedzieliśmy, o co chodzi, jesteśmy też szkoleni w tym samym frameworku, no, jakby na podstawie tych samych zasad, w tym samym systemie, więc rozmawiamy tym samym językiem i to jest poziom ten interwencyjny. A teraz o ogólnej współpracy z Rumunami i tym, że Michał dobrze się zna z szefem też całego tego zespołu, to powoduje, że współpraca na poziomie organizacyjnym się jeszcze super układa. Tak, rok temu w Turcji byliśmy jako karetki. I była taka sytuacja, że zespół rumuński miał karetkę ze 4 miejscami leżącymi dla pacjentów, ale nie miał wystarczająco medyków, żeby ją zapełnić i zgłosił to na spotkaniu właśnie z koordynacją, że no niestety nie może uruchomić tej karetki, bo nie ma wystarczająco medyków. A ja powiedziałem, słuchaj, jeśli masz taką karetkę, my możemy dać swoich medyków, my po prostu wyłączymy jedną naszą karetkę, bo mamy tylko jedno miejsce ICU, ale jedno miejsce i wtedy będzie można transportować więcej pacjentów, więc nagle zaczęliśmy realizować dyżury razem z zespołem rumuńskim. Już po wszystkim, już wtedy pijąc wino na imprezie zakończeniowej z szefem zespołu rumuńskiego, rozmawialiśmy, że byłoby super mieć kiedyś wspólny deployment, być obok siebie i na przykład, nie wiem, że my możemy użyczyć ich prądu, że później się wspierać, może w ogóle to, że będzie wymiana pacjentów. Nagle jesteśmy tutaj, gdzie nie spodziewaliśmy się kompletnie, że umieszczą nas w tym samym miejscu i ściskając nas ze sobą. Więc dzięki tej znajomości byliśmy w stanie stworzyć de facto jedną klinikę, jedną dużą klinikę, jeden duży szpital z różnymi możliwościami, gdzie obecnie jest tak, że zespół rumuński, jako większy zespół, robi pretriaż pacjentów i część uzgodnioną dokładnie, jaki pacjent przysyła do nas, a część do siebie. A oprócz tego wymieniamy się tymi pacjentami w ramach tego, że każdy ma inne zasoby. My mamy chirurga, oni mają ginekologię, więc wymieniamy się tymi pacjentami i nagle się okazuje, że tak jak my teoretycznie powinniśmy przyjąć minimalnie 50 pacjentów dziennie, Rumunii 100 jako stały zespół fixed, myślę, że bylibyśmy w stanie przyjąć w okolicach 300 czy 350 pacjentów tylko dzięki temu, że działamy razem. Ale są też inne rzeczy. Gdzieś na jakiejś konferencji poznałem kiedyś zastępcę zespołu z Austrii, która też tutaj jest jako EMT, ale są daleko, i dzwoni do mnie jakoś bardzo późnym wieczorem, pierwszego dnia jak się rozkładamy, leje deszcz, wszystko się wali i dzwoni, cześć Michał, czy macie może butlę z propanem? A ja takie, miło, że dzwonisz, czy macie może zapasowy statyw do lamp? I następuje ta wymiana. I to się nazywa networking, czyli to jest znajomość tych różnych osób. I teraz sobie wyobraźmy, że jest prawdziwa katastrofa. I dzięki temu, że wcześniej widzieliśmy się na konferencji, wcześniej widzieliśmy się na ćwiczeniach, mamy ten początek zaufania, że możemy się wspierać i działać. I w trakcie prawdziwej katastrofy jest to jedna z najważniejszych rzeczy, no bo bez tego zaufania do innych zespołów, do tego, że my dokładnie wiemy, co znaczy EMT typu pierwszego fixed i wiemy o tym, że jaki dokładnie standard muszą spełniać i musimy mieć zaufanie do tego, że dając im pacjenta poparzonego, nie musimy się bać o to, czy będzie kontynuacja leczenia przeciwbólowego czy chirurgii. Tak, dokładnie wiemy i musimy mieć zaufanie do tego, co mają. Pozwolę sobie Państwu na moment dosłownie przerwać, ale żeśmy w kilka minut temu wspominali drogą Wam osobę, która pozdrawia nas z Kairi. Ania Olszewska. Hej Humanosz Emergency Medical Team. Hej Jacek i Mirelka. Uszy mnie piekły. Pozdrawiam Was.
tego miejsca. Bardzo dziękujemy, droga Pani Aniu, że jest Pani z nami i Pani nas dzisiaj słucha i przede wszystkim obserwuje swoich kompanów w tym budowaniu systemu bezpieczeństwa, za co Pani bardzo serdecznie dziękuję. Tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za pozdrowienia. My również pozdrawiamy i myślimy o Tobie, Aniu, ciepło. Wspomnieliście właśnie o tym, że taka współpraca na ćwiczeniach przyspiesza wiele rzeczy. No i teraz pytanie takie do Was. Jak oceniacie to? Czy w Waszej ocenie ćwiczenia to jedno i można ćwiczyć latami, ale jeżeli wydarzy się katastrofa, jeżeli będziemy już działać w realnych sytuacjach, to czy uważacie, że to faktycznie jest w stanie przygotować taki zespół do działania w realnych warunkach, w sytuacji zagrożenia? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Marcin? Nie. Jeśli kiedykolwiek powiem, że nasz zespół jest gotowy, nic więcej nie musimy zrobić, to oznacza, że powinienem skończyć moją rolę jako team lidera zespołu. Będziemy tego pilnować. Tak. Tych rzeczy, którą się robi w ramach tego przygotowania, jest jakby konkretna lista. Jest Blue Book, taka biblia, jeśli chodzi o te zespoły medyczne międzynarodowe i są wymagania, które trzeba spełnić, ale zespoły najbardziej doświadczone, które mają na przykład równocześnie już 7 deploymentów, a są takie zespoły, które równocześnie mają 7 działań, cały czas przychodzą na spotkanie, na konferencji i oficjalnie mówią o tym, że po 10 lat, jako najbardziej aktywny EMT na świecie, okazuje się, że od 10 lat popełniali tak olbrzymi błąd, że oni sobie nie wyobrażają, jak mogli tego nie zauważyć. I te błędy ciągle są, więc oczywiście przygotowujemy się. Przychodzi moment, kiedy mówimy, wydaje nam się, że jesteśmy gotowi, później przyjeżdża komisja, która sprawdza, czy jesteśmy gotowi, później przyjeżdża kolejna komisja, już złożona z osób, które mają doświadczenie z punktu widzenia EMT i wolontaryjnie przyjeżdżają sprawdzić, czy na pewno ten zespół jest gotowy, a i tak potem dostaje się ten certyfikat, ale z informacją, to jest lista rzeczy, nad którą musisz popracować. I nie ma nigdy takiego momentu, kiedy jest się w pełni gotowym, dlatego że zawsze jest jakieś ograniczenie, czy to jest kwestia zasobu ludzkiego, czy prawnego, czy finansowania, które jest bardzo dużym problemem, bo te koszty ponoszone w ramach tego działania medycznego są horrendalne do momentu, kiedy przychodzi katastrofa. Dlatego, że przygotowanie takiego zespołu, który ma być samowystarczalny na całym świecie, niezależnie od tego, co się dzieje, opiera się na no regret policy. Nie da się inaczej. W momencie, w którym jest katastrofa, celem jest to, żeby zminimalizować ilość osób, która umrze, która będzie miała długotrwałe problemy. I tylko dzięki temu, że poświęci się bardzo dużo pieniędzy na przygotowanie, niestety jest szansa to zrealizować. Komisja Europejska zrobiła takie podliczenie średniego kosztu stworzenia zasobów medycznych i dla typu pierwszego fix, dlatego że dla mobile nie ma, bo ich jest za mało jeszcze na świecie, podliczyła, że jest to 1,8 miliona euro jako średni koszt utworzenia podstawowego zasobu EMT typu pierwszego fix. I teraz ciężko powiedzieć, czy taki koszt jest odpowiedni do momentu, kiedy przychodzi katastrofa, gdzie taki zespół jedny fix przyjeżdża do takiej Turcji, to się zdarzyło fizycznie, i jest w stanie fizycznie uratować życie. Nie mówię tutaj o tym, że wyda leki, bo wyda leki 2000 osób i zrobi konsultację, ale fizycznie uratuje życie 100 czy 150 osobom. I pytanie, czy da się to przeliczyć na złotówki czy na euro, nie? Ja myślę, że, nie wiem, zgodzicie się ze mną, że nawet jedno uratowane życie jest warte każdych pieniędzy, nie? Tutaj chyba się nie da, odpowiadając Marcin na swoje pytanie. Chcieliśmy tutaj do takiej możliwości zachęcić wszystkich potencjalnych sponsorów fundacji, żeby swoją cegiełkę mogli dołożyć do takich uratowanych żyć oczywiście. Tak, szukamy całościowo, bo nie mamy. Nie mamy takiego Szukamy sponsorów strategicznych. Pomimo tego, że jesteśmy w Turcji na ćwiczeniach, które kosztowały w Wenecji, które kosztowały bardzo dużo pieniędzy i przygotowania czasu, nie mamy sponsora strategicznego, dlatego że szukamy partnerów, którzy będą chcieli z nami działać, głównie dlatego, że też tak czują. Że też tak czują. Bo inaczej nie jesteśmy w stanie przekonać nikogo, tak, kto nie spał w życiu pod namiotem, kto nie spał w życiu pod namiotem strażackim, gumowym, w którym w zimie jest horrendalnie zimno, a w lecie jest horrendalnie gorąco, który waży kilkaset kilogramów, który po przejechaniu jakimś nożem, ostrym narzędziem się złoży i nie będziemy go w stanie naprawić 6000 km od domu. Nie przekonamy nikogo, że trzeba kupić jeden namiot, który kosztuje 100 000 złotych. Toaleta.
I jeszcze o toalecie, ale sam namiot, Będziemy rozmawiać. sam duży namiot, kilkadziesiąt metrów kwadratowych, który jesteśmy w stanie rozstawić w 2-3 osoby w ciągu dosłownie sekund, czyli tak jak z Decathlonu, tylko nie da się go rzucić, trzeba go podnieść i on będzie stał i całą bazę, namioty, podstawę jesteśmy w stanie postawić w kilkanaście minut, no tylko, że jeden kosztuje 100 000 i 180 000. Ciężko będzie przekonać kogoś, takiego sponsora, który tego nie czuje, że to trzeba zrobić i że Toalety. to jest super dla zespołu. A teraz Michał o Toalety. Tak. Mówiąc o tym, jak mamy tą część medyczną, którą znamy, jest dla nas ona jasna jako dla medyków. Mamy tą kwestię przygotowania, czyli musimy mieć leki, opatrunki, te śmieci. Ale przychodzi taka kwestia, jak zespół ma normalne potrzeby, czyli prysznice, ta woda, ale również toalety. I nagle się okazało, że mamy w tym momencie toalety, które musimy mieć dla pacjentów, dla siebie. Na bazie mieliśmy plan stworzenia systemu, który jest zupełnie gotowy, gdzie jest normalna kanalizacja, ale mamy również toalety, gdzie 1,5 roku temu przekonałem zarząd, że potrzebuje wydać $6,000 na jedną toaletę. Horrendalna cena, jedna toaleta turystyczna, która mieści się w małej skrzynce i że ona się nam przyda. A później zarząd zrobił weryfikację, musiałem pisać raporty i udowadniać, dlaczego to jest. Stwierdzili, że mają nadzieję, że kiedyś to udowodnię. I teraz nagle, dzięki tej jednej toalecie, udało nam się uratować życie w trakcie zdarzenia masowego na bazie operacyjnej, gdzie toaleta za $6,000 jest naszym zbawieniem, bez której sobie nie wyobrażamy życie. Jeżeli przekonanie teraz sponsora, który potrzebuje wydać $6,000 na jedną toaletę, jest niewyobrażalne. I są takie drobne rzeczy, czy na przykład 1,5 tygodnia temu postanowiłem, że zmieniamy wkłady filtrowe z normalnych komercyjnych na poziom industrial, w sensie fabryk, które też robią leki, i że jeden wkład węglowy zamiast kosztować 250 zł, kosztuje 250 euro, a mamy ich 5 i musimy mieć ich zapas. I tutaj niestety jest kwestia często jakości. Wielokrotnie niestety przekonałem się o tym na własnych błędach, że kupując tanie rzeczy, kupuję tanią rzecz i drogą rzecz. I tak się kończy praktycznie za każdym razem. I to też jest duży problem wszystkich zespołów medycznych. Zespół rumuński, który jest zespołem rządowym, od ręki, fizycznie, w ciągu 6 godzin może w Rumunii uruchomić w okolicach 8 EMT typu pierwszego fix rozkazem. Tylko że kwestia jakości tego, czy ludzie będą spali pod namiotami, które będą kosztowały 300 000 złotych, co nie jest żartem, bo mieliśmy dzisiaj rozmowę z liderem zespołu rumuńskiego, namioty za 300 000 złotych, które są tak dramatyczne, że najchętniej by je podpalił i ściągnął kasę z ubezpieczenia, które i tak nie będzie w stanie wydać na namioty przyzwoite, tak jak my mamy, za połowę tej ceny, dlatego że i tak musi zrobić przetarg i udowodnić, że w tym przetargu jest przynajmniej 3 oferentów, którzy zaoferują te rzeczy, a koniec końców zostanie wybrana rzecz, gdzie 4 ministerstwa w ramach opiniowania tego wybiorą ten namiot, gdzie ci eksperci, którzy nigdy nie byli pod namiotem, zdecydują, co wziąć i nagle kończą z 7 nowymi namiotami. 300 000 złotych za każdy z tych namiotów. Nie da się w nich żyć. A my mamy... Zamówienia publiczne. Tak, dokładnie. Także my nie mamy sponsora, nie mamy pieniędzy, ale mamy trochę sprzętu i sami nie wiemy, jak to robimy, więc to jest najdziwniejsze. I sami budujemy. W Turcji się mi bardzo nie podobał system oczyszczania wody z Brazylii, który kupiliśmy, który nie był tani, więc stwierdziłem, że się nauczę systemów oczyszczania wody i obecnie jesteśmy z własnym, który sam zbudowałem, systemem oczyszczania wody, gdzie już mam pytanie od wszystkich zespołów, które tutaj są, nie tylko medycznych, za ile go sprzedamy. I fizycznie chcą go kupować, bo jako mała fundacja, mały zespół z osobami, które niewiele wiedziały rok temu a propos tego, czym jest WASH i system oczyszczania wody, nagle okazało się, że mamy coś tak unikalnego, że wszyscy chcą to od nas. To jest wow. No. Dobrze podglądać od zespołów, z którymi jesteście na co dzień, pewne rozwiązania i implementować je, i to też jest pewnie szansa na taki samorozwój. Drodzy Państwo, pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich obserwujących dzisiaj i oglądających odcinek Humanosz na EU Modex 2024. Jest z nami również pani Agnieszka Sołyga. Pani Agnieszko, pozdrawiamy również. Pozdrawiamy pozdrowienia dla całej ekipy. Mamy nadzieję, że pozoranci nie dają wam aż tak popalić, jak my potrafimy to zrobić w trakcie ćwiczeń w Polsce. Dziękujemy bardzo za komentarz, dziękujemy za miłe słowa. Agnieszkę, pozdrawiamy. Dobrze, panowie, nagadaliście się, to teraz ja mam pytanie do Bettiny jeszcze, bo Bettina wspomniała, Bettina wspomniała przedtem o czymś, co moim zdaniem jest ważne. Raz, że feedback, że wasza ekipa dostała też opiekuna.
opiekuna grupy, który tutaj w ramach od organizatora, który obserwuje wasze działania. Możesz powiedzieć o czymś, coś więcej na temat tego opiekuna? Jaka jest jego rola, czy na ile to jest dla was wartościowe, cenne? Jak to Tutaj głos wygląda? oddaję Michaelowi, bo Michael jakby więcej na ten temat i przebywa z tymi ludźmi i to on jakby jest od tego, to jest jego funkcja, ja tylko wspomniałam, że to jest dla nas cenne, więc myślę, że więcej i lepiej powie o tym Michał. Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o kwestię trenerów, jest to, akurat ja mam z tym największą styczność przez to, że ja nie robię nic Innego. nic innego. Właśnie, to my pracujemy. W ramach tych ćwiczeń są eksperci z innych krajów, którzy przychodzą, żeby nam podpowiedzieć rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej. To tylko, bo dokładna nazwa tej funkcji to jest trener i to dobrze oddaje tą funkcję jego. To nie jest instruktor, to nie jest nasz tylko jakiś tam opiekun, egzaminator, to jest trener. Tak. I mamy w tym momencie lidera zespołu austriackiego, z którym tutaj pracujemy, oraz deputy lidera zespołu portugalskiego, który poznaliśmy w Turcji, którzy przyjechali po to, żeby nas obserwować i żeby ze swojego doświadczenia być w stanie nam podpowiedzieć pewne elementy. Są to w większości nie rzeczy pod tytułem tutaj moglibyście rurkę położyć inaczej, tylko są to elementy pod tytułem Michał, wydaje mi się, że macie pewne napięcia w zespole i jest to dobry moment na zrobienie może odprawy czy czegoś. Pomyśl o tym z twoim sztabem, jakie możecie wypracować metody, żeby teraz na to zareagować i żeby nie dopuścić do tego w przyszłości. Więc jest to bardziej z tego powodu. I funkcja trenera jest tutaj idealnym określeniem tego w ogóle, jak wygląda kwestia tego w ogóle świata międzynarodowego. Wyobraźcie sobie, tutaj dowierzę do innej rzeczy. Jak jest katastrofa, to po katastrofie musi wystąpić coś, jeśli chodzi o międzynarodowe rzeczy, jak lessons learned, czyli spotkanie, gdzie wszyscy przychodzą na spotkanie z uśmiechem na twarzy, w ogóle radości i tak dalej i mówią o tym, gdzie popełnili błędy, gdzie popełnili najgorsze błędy, dlaczego dany pacjent im zmarł i jakie rzeczy mogli zrobić zawczasu, żeby ten pacjent nie zmarł. I wszyscy, kilkadziesiąt osób, liderzy zespołów, najważniejsze osoby, często to są urzędnicy państwowi, mówią o tym, gdzie dali ciała, tylko po to, żeby inni mogli się uczyć na tych błędach. I nie ma tam czegoś takiego, w ogóle w tym świecie nie istnieje to, jak powiedzenie hej, to jest złe, tak nie rób, chyba, że szkodzi się bezpośrednio jakiemuś człowiekowi. Więc ten świat jest to, co chcielibyśmy, żeby było w Polsce, czyli pod tytułem mogę podejść do Marcina i powiedzieć Marcin, dałem ciała, proszę pomóż mi. I w tym momencie Marcin zamiast krzyczeć na mnie za to, że zrobiłem coś bardzo złego, podchodzi do mnie i jakby siadamy na tym, jak zrobić, żeby w przyszłości to się nigdy nie zdarzyło, a później pójdziemy razem do całego naszego zespołu i powiemy hej, popełniłem taki błąd, rozmawiałem o tym z Marcinem, to jest sposób, w którym chcemy sobie z nim poradzić, czy macie jakiś inny pomysł na to. W trakcie nawet tych samych ćwiczeń staramy się to uruchomić w naszym zespole liderskim i też zresztą zespołu, gdzie pierwszego dnia, w ciągu pierwszych 2 godzin zebrałem cały nasz sztab i powiedziałem hej, dałem niesamowicie ciała, wszedłem wam w kompetencje i nagle się okazało, że przedstawił sobie niesamowity problem komunikacyjny w zespole, więc w takim razie proponuję takie rozwiązanie, żeby to się nie powtórzyło w przyszłości. Czyli zrobię tak zwaną samojebkę, tak? To się tak nazywa. Ale jest to fajne określenie i w tym momencie jakby jest to normalne w tym świecie narodowym. To jest nawet tak, że jeśli ktoś do niego wchodzi, właśnie zaczyna uczestniczyć w szkoleniach, w spotkaniach, to myślę, że Włosi i Hiszpanie nie mają z tym problemu, natomiast gdzieś ten nasz krąg kulturowy rzeczywiście ma często problem z taką otwartością, z taką, nie chcę mówić życzliwością, tylko jakby no właśnie z takim klimatem tych spotkań, które zawsze, niezależnie od tego, jak wielu ludzi właśnie zginęło w trakcie huraganu czy trzęsienia ziemi, takie spotkanie, osoba z jakiegoś, z Limy, Local Emergency Authority, z jakichś służb ratunkowych lokalnych, ta osoba rozpoczyna z uśmiechem i mówi: witam was, państwa wszystkich, bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie, chciałem podziękować wszystkim zespołom, które tutaj przyjechały, za to, że są, że będą nas wspierać. Chciałbym teraz, żeby wszyscy mogli się przedstawić, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy i poszczególni szefowie zespołów, każda jedna osoba, przedstawiciel każdej agencji rozpoczyna od tego i mówi, że ja jestem Marcin Janik, jestem zastępcą lidera zespołu Emergency Medical Team z Polski. Na początku chciałem wyrazić nasze ogromne wsparcie i całego naszego kraju, naszego zespołu tutaj dla lokalnej społeczności w Wenecji.
po tym, jaka spotkała Was tragedia. Na pewno postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby Wam pomóc. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. I każda następna osoba robi to dokładnie w ten sam sposób. Może się to wydawać troszeczkę sztuczne niektórym. Da się do tego przywyknąć, ale budowanie takiej atmosfery wokół tych wszystkich działań i niezależnie, czy podchodzimy na przykład do... Każde środowisko ma jakieś takie nazwiska top of the top, prawda? I tutaj podchodzi do ciebie jakiś trener, który na przykład, nie wiem, tworzył pierwsze w ogóle EMT na świecie, tak? Który połowę tego, albo wymyślił połowę Blue Booka. Podchodzi i zwraca ci uwagę na coś tam, nie to, że zwraca ci uwagę, tylko zwraca twoją uwagę na coś tam, właśnie tak jak powiedział Michał, to nie ma się takiego wrażenia, że ktoś cię właśnie ocenia. Właśnie nie ma ocen, prawda? To ma swoje pewne minusy, dlatego że my mówimy, co nam poszło nie tak, ale ogólnie rzeczywiście jest trochę tak, że zawsze wszystko wychodzi. Nie? Że jakby ogólnie w takiej całej tej społeczności to, że już nam się udało przyjechać, to, że już jesteśmy, a robilibyśmy tu beznadziejną robotę, taką naprawdę beznadziejną, w sensie, że jakimś cudem jednak przyjechałby jakiś zespół, który jeszcze nie do końca jest certyfikowany, akurat słabo z ludźmi mieli, ale przyjechali, nie za dobrze to wszystko działało, to pewnie nie dostałby takiej informacji zwrotnej, jaką przekazalibyśmy na przykład naszemu ALS-owemu zespołowi po reanimacji, która poszła bardzo źle, nie? Że rzeczywiście poszłaby tak zwana zjebka, że naprawdę musimy się wziąć do roboty, bo jest bardzo źle. Nie? Tutaj to wszystko byłoby takie wyciszone, delikatne, no i chociaż trzeba na to uważać. Tak, bo tak jak Ania właśnie jest w Kairze w ramach działań w gazie, zdarzało się, bo tam jakby, no, prawdziwe działania też wyglądają trochę inaczej. I w ultratrudnych warunkach. I jest cały system, jak zarządzać z punktu widzenia koordynacji, w czym jakby się też specjalizujemy, jak zarządzać problemami ze zespołami i są jakby w ramach szkolenia, gdzie miałem okazję prowadzić też to, jest cała metoda na to, w jaki sposób podejść zależnie od tego, jak ciężki jest problem. I w tym momencie jest I strongly recommend, to znaczy już, że to jest bardzo źle, ale zdarzało nam się do gazy nie wpuścić zespołów. Miałem przyjemność zrobić to jako pierwszy dla 2 zespołów, które wykazywały ignorancję. I mimo tego, że mieli miliony dolarów, byli gotowi i sprzętu, ludzi i tak dalej, byli gotowi tam działać, nie wpuściłem tych zespołów, dlatego że całościowo mogłyby zaszkodzić. Dzwoniły ambasady i tak dalej, ale to też się zdarza, ale to są już takie bardzo kategoryczne, bo w tym momencie pierwsze problemy, które były, zrobiliśmy szkolenie. I nagle zrobiliśmy szkolenie, które trwało kilka godzin dla tych zespołów i dla ich liderów, jak wyglądają pewne procedury, jak można coś poprawić, i nagle się poprawiło. Później było kolejne szkolenie, zaczęliśmy zapraszać i robiliśmy szkolenie face to face przed ich wjazdem tam na miejsce, więc bardziej w ten sposób jest kwestia pomocy i wsparcia dla zespołów, czyli danie im możliwości poprawy tych rzeczy najpierw, no chyba, że jest już bezpośrednie zagrożenie, to wtedy jest to odblokowane, oraz w tym momencie istnieją wizyty, to znaczy, że ci koordynatorzy, którzy przyjeżdżają, eksperci, de facto w ciągu pierwszych 2-3 dni przyjeżdżają na miejsce i fizycznie oglądają to, co się dzieje i oceniają z punktu widzenia eksperta. My jeszcze jesteśmy przed taką wizytą, bo tutaj w ramach ćwiczeń też będzie tak zwany field visit, gdzie przedstawiciele tej komórki koordynacyjnej, w której realnie jesteśmy w Kairze, a tutaj jakby taka ćwiczeniowa będzie nas sprawdzać, to jeszcze jesteśmy przed taką wizytą. Tak, szczęśliwie, tutaj akurat jest to bardzo wygodne, mamy tutaj na miejscu we Włoszech 4 czy 5 osób, które fizycznie mają doświadczenie i to niejednokrotne z pracy jako koordynacja z EMTCC, czyli z WHO, a tutaj w ramach tych ćwiczeń są liderem zespołu, która się uczy bycia w EMTCC, więc wiemy dokładnie, czego się spodziewać po tej wizycie, jest to bardzo wygodne. Damy komentarz. Zachęcaliśmy widzów i słuchaczy do tego, żeby komentowali przebieg naszej rozmowy. Często jest tak, że my rozmawiamy na antenie z zaproszonymi gośćmi, a widzowie i słuchacze komentują jej przebieg i
często się dzieje to tak, że w jednej przestrzeni odbywają się dwie rozmowy. Pani Paulina napisała do nas taki komentarz. Bardzo pouczający live. Widać od razu, że takie ćwiczenia to nie przelewki, a jednocześnie idealne pole do rozwijania umiejętności całego zespołu. Pozdrawiam Pani Paulino, najserdeczniej również pozdrawiamy i Pani Magda wcześniej napisała taki bardzo ładny komentarz związany o rozmawianiu, dotyczący rozmów o błędach. To jest piękny temat, rozmawianie o błędach, wspieranie, wyciąganie wniosków. Potwierdzamy, Pani Magdo, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się do tego odnosić. A kolejny komentarz, który Pani napisała, który mam wielką przyjemność pokazać teraz na ekranie Entelive, to jest takie: życzę nam, aby w świecie medyków takie kompetencje trenerskie były normą, abyśmy mieli świadomość tego, że właśnie tego typu komunikacja jest fundamentem ratowania zdrowia i życia. Pani Magdo, wielki ukłon za taką świadomość i za odwagę i bycie aktywnym w trakcie dzisiejszego spotkania. Śląski sanitariusz Tomek Zaborowski napisał: znajome twarze, odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu. Tomasz, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej. Przypomnę tylko naszych widzom. Dobry synek. Zresztą Dobry synek. Także jakby fajne jest to, że mamy też dużo osób, które nas wspierają i Tomek właśnie przeprowadził do naszego zespołu jedno ze szkoleń, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, rozwijamy się, więc ja jestem w tej sekcji, że tak powiem, szkoleniowej, także na Śląsku odbyło się takie szkolenie pierw z dróg oddechowych, a potem z wentylacji pacjenta, także dziękujemy za to i cieszy nas to po prostu, że ktoś robi coś dla nas. Bo to jest fajne. Mhm. Z kim kto nas szkoli, bo to jest fajne. Tak, jakby jak wspominałam, szkolą nas osoby, które tak naprawdę są takimi, można powiedzieć, top of top w swojej dziedzinie ratownictwa medycznego, czyli właśnie tutaj Tomek Zaborowski, śląski sanitariusz, Jacek Wawrzynek, kogo tam jeszcze? Tomek Górecki i USKFZD. Aha, właśnie. Powtarzają się te nazwiska. Powtarzają No się stop. te nazwiska w Waszych wypowiedziach i już są tutaj nawet podpisani na naszej fladze, ale słuchajcie, Grono jest jakby ludzi bardzo związane ze sobą i jakby cieszymy się, że jakby my robimy jakieś dobro, ale to dobro też do nas wraca i jakby to jest w ogóle wow, nie? i to tak trochę trąca o taki aspekt rodzinny, a jeśli rodziny, to słuchajcie, jest z nami dzisiaj pan Walter Heustowski, syn tej z prawej. To on, tak? A słuchajcie, ale odnośnie, wcześniej mówiliście o takich kwestiach związanych z negocjacjami, z szukaniem strategicznych partnerów do tego, żeby było łatwiej Wam realizować pewne rzeczy i te negocjacje, to ja już myślę, że negocjacje w dużej części macie za sobą, bo napisała do nas Agata Bryk, u której Marcin wynegocjować to, że wyjechał na te mistrzostwa, na te ćwiczenia, przepraszam, bo nagle zostawić rodzinę i oddać się temu trudowi szkolenia, to naprawdę wielka rzecz. Agata, pozdrawiamy Ciebie. Napisałaś do nas super inspirujące spotkanie. Widziałabym Was na dniu szkoleniowym u nas w szpitalu w ramach szerszej perspektywy. No i w domu pewnie też. To pewnie Tak, też. to też jest fajna rzecz, że są ludzie, którzy wspierają takie zespoły EMT, właśnie ich szkoląc, tak? Pomagając uczyć się, rozwijać ich kompetencje, kwalifikacje, więc myślę, że to, co Bettina powiedziała, to jest bardzo, bardzo ważne. Mi się jedno nasuwa pytanie, droga Bettino. Czy dużo jest kobiet w ramach zespołów, które zjechały się z całej Europy? Bo teraz mamy lekki, mamy 2:1, a czy jest dużo pań w ramach zespołów, które przyjechały? Generalnie w zespołach raczej większość to są mężczyźni, ale są też kobiety. U nas myślę, że to jest porównywalnie, w sensie Na pół jakoś. tak, Nie wiem. 50-50, że jakby nie ma tutaj jakiegoś podziału na płeć damską i męską, jakby robimy te same rzeczy i to też jest istotne, że mamy ludzi od logistyki, którzy są medykami i medykami, którzy są logistykami, więc jakby robimy te same rzeczy mimo jakichś tam barier, dzielimy się tymi zadaniami i wymieniamy, tak też, żeby zespół, że tak miał trochę świeżą głowę, a nie, że jedna osoba siedzi u mnie w klinice cały czas w triażu i ona jakby nie wyjdzie z niej, musi dostać też inne zadanie, żeby się rozwijać, ale też żeby się sprawdzić nawzajem, więc jakby te ćwiczenia mają tyle jakby pozytywnych feedbacków, które możemy sobie wypracować, ale też żeby te osoby się sprawdziły i to co istotne, mamy po prostu osoby, które nie są medyczne, a jakby mogą się uczyć
tego, co my robimy. I co więcej, są osoby, które jakby są na studiach medycznych, wiemy, o co chodzi, i też jakby obserwują pracę tego ratownictwa medycznego, ale też tej logistyki, także jakby tutaj korzyści są obustronne, więc to jest istotne. To jeszcze a propos podziału kompetencji w zespole i tego, co fajnie wychodzi, tego, co mówicie, że każdy gdzieś tam potrzebuje też mieć jakąś swoją przestrzeń. Z Michałem była taka fajna sytuacja wczoraj, my przyjechaliśmy wczoraj, tak? Zaczęliśmy? Dzisiaj jest przedwczoraj, sorry. W czwartek, jak przyjechaliśmy, to też na przykład Michał jako team leader i jako też osoba bardziej mimo wszystko doświadczona w tym konkretnym rodzaju działań, jakby był odpowiedzialny i ja za bardzo nie miałem jak go wspierać jakby przez całą drogę. Ktoś musiał prowadzić tą kolumnę, wydawać polecenia tu i teraz. Zakazali im prowadzić samochód. To chociaż tyle miał dobrego. Natomiast jakby po przyjeździe, w momencie kiedy też, bo ja przyjechałem tutaj właśnie z tym pierwszym rzutem, Michał w tym czasie jeszcze był na spotkaniu z tak zwaną Lemą i jakby przez to, że zajmował się tym łoszem i jakby cała ten know-how o tym, jak ta woda powinna po tym naszym obozie płynąć, gdzie czysta, gdzie brudna, żeby tego nie pomylić, to rzeczywiście był taki moment, w którym jakby daliśmy mu tą przestrzeń i on sobie poszedł i zaczął sobie rzeczywiście trochę tak jakby grzebać w tym i podłączać, tak żeby właśnie sobie wyczyścić trochę głowę i to pokazuje, że jakby musi mieć zastępcę, który w tym czasie może przejąć podejmowanie jakichś decyzji, przynajmniej tych bieżących, może poza jakimiś krytycznymi, ale też to, że jakby każdy w zespole potrzebuje czasem mieć takiej przestrzeni i że jakby kreatywnie trzeba do tych potrzeb ludzi podejść, żeby każdemu coś pozwolić, robić rzeczy, które lubi robić. Bo mamy też na przykład osobę w zespole na wyjeździe, która jest mega doświadczona w tematach bardzo specjalistycznego ratownictwa, takiego ultra specjalistycznego ratownictwa. Ale nie chcą nam dać śmigłowca. Pozdrawiamy Marcina Błońskiego. Natomiast tutaj na wyjeździe Marcin ma rolę medyka. I po prostu medyka. I oczywistym jest też dla nas, że on potrzebuje, każda taka osoba potrzebuje robić to, co lubi. No bo to też jest wolontariat, umówmy się, tak? Ale z drugiej strony potrzebujemy też ludzi, którzy są bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o tą pracę, którą możemy wykonać. Niemniej jednak udało nam się doprowadzić do tego, że każdy gdzieś tam coś tutaj znajduje dla siebie, aczkolwiek mamy jeszcze cały jeden dzień, żeby spróbować ten śmigłowiec sobie do tych działań załatwić, żeby coś z tym śmigłowcem podziałać. Wczoraj było blisko, ale niestety nie było pogody. Tak. A dzisiaj śmigłowiec latał, więc wiemy, że być może jeszcze się to uda, ale takim samym przykładem, i to jest bardzo ważne, są lekarze, których mamy w zespole i no, mamy Gosię Nowosad, która jest specjalistką, chirurżką, transplantolożką i przeszczepia wątroby jako jedna z niewielu kobiet w Polsce. Natomiast no tutaj zajmuje się żółtymi pacjentami w klinice, tak? I jakby rozumiemy rzeczywiście, że taki wyjazd dla niej to jest odpoczynek od pracy w szpitalu na co dzień i chyba dla każdego z nas trochę tak jest. No, ale z drugiej strony, kiedy ostatnio miała okazję nie kopać się przez 40 godzin. Na przykład, prawda? Więc tutaj rzeczywiście staramy się robić tak, żeby i każdy mógł dostać coś, co lubi i to swoje takie mięsko mógł zrobić, żeby miał po prostu z tego fan, żeby trzymać morale. Natomiast jednocześnie tak rotujemy ludźmi, żeby każdy, nieważne czy to jest logistyk, lekarz, ratownik, pielęgniarka, szef, zastępca szefa, robili rzeczy, które są trochę poza tą strefą komfortu. Mniej przyjemne. Do nich się przyzwyczajać. Ogólnie każdy. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, że podkreślasz tą wielowątkową przestrzeń dla całego zespołu Humanusz i w ogóle tych zespołów pomocowych, bo przecież w całym teamie jest siła, a nie tylko w, powiedzmy, tych medycznych, czy związanych stricte z jakimś konkretnym wątkiem, ale ponoć macie świetnego kucharza w waszej grupie, który ponoć świetnie gotuje i mam dla was dwie wiadomości. Dobra jest jedna i druga jest zła. Możecie zacząć od dobrej, nie możecie od złej zacząć, czyli chcecie od dobrej, tak? Słuchajcie,
Michał napisał, że drodzy koledzy, szef kuchni obozu zaprasza na pyszną zupę, to jest dobra wiadomość, ale zła wiadomość jest taka, że my się zgadzamy z Magdą, nie oddajemy was jeszcze przez parę minut, gdyż fajnie mówicie, tak więc to jest ta zła wiadomość, tak więc na razie zupa wam przejdzie koło waszego ratowniczego nosa. Może Michał się zgodzi tam zostawić dla was trochę, żeby was Oj, nie tam. ominęło najlepsze. Tak. Także prośba do Michała, jeśli nas ogląda, słuchaj, zostaw trochę, tu jakieś 3 talerze, żeby mieli potem, myślę, że zasłużyli, zapracowali, tak? Mamy 18:40, jak będziemy to za jakiś czas odsłuchiwać i też liczę na Państwa w naszych mediach społecznościowych, że będziecie zaglądać do tego bardzo ciekawego odcinka. Dlaczego? Dlatego, że nasi goście i wszyscy ci, którzy za nimi stoją, których dzisiaj nie ma, nie widać, ale o których tak barwnie opowiadacie, będziecie mogli zaglądać i słuchać. Tak więc mamy już ponad 2 godziny audycji, godzina 40 audycji, tak więc i się bardzo cieszę, że jeszcze tyle Państwo z nami wytrzymaliście i bardzo, bardzo jest mi miło z tego powodu. Mirelo, kolejny wątek, kolejne pytanie, no chyba, że już chcą uciekać, no to musimy zdecydować. No nie uciekajcie jeszcze. Wiemy, że nie tylko wy się spóźnicie na obiad, tak? Wiemy też, że klinika IK1 też się spóźnią, więc słuchają was uważnie. Bettina, ja mam do ciebie jeszcze pytanie, dlatego że zaczęłaś mówić o tych kompetencjach ludzi z zespołu. Jacy ludzie właśnie składają się na zespół MT, na zespół humanuszowy, czyli o co chcę zapytać, jakich kompetencji oczekujecie od członków zespołu? Nie tylko wykształcenia, ale w ogóle jakich kompetencji? Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o współpracę i działanie w grupie i w zespole, bo my jesteśmy jednym organizmem i to jest bardzo istotne, żeby wejść w ten organizm i żeby działać razem. I jakby to jest podstawa tego wszystkiego, bo tak jak mówiliśmy, my mamy szkolenia, więc my nauczymy naszych ludzi tego, jak uciskać klatkę piersiową, jak zbudować łoż, Michał nauczy, bo sam już nie będzie tego robił wiecznie. I jakbyś milion jakichś kompetencji, jakby jesteśmy w stanie nauczyć, ale to jakim ktoś jest człowiekiem, takimi cechami osobowościowymi, więc po prostu ja sobie myślę, że okej, ja z tymi ludźmi spędzę 2 tygodnie i się nie pozabijamy, nie? Nawet w takiej kwestii, ale właśnie też tej kwestii, o której mówiliśmy, wsparcia siebie nawzajem i myślę, że to jest taki temat, który jakby gdzieś ucieka, bo jakby my tu jesteśmy na ćwiczeniach, mówimy o tym tak swobodnie, ale byliśmy właśnie w Nysie na tej katastrofie, byliśmy na Ukrainie i to wszystko na nas oddziałuje, więc jakby ta interakcja ludzi w zespole jest dość istotna, żeby móc porozmawiać, żeby móc powiedzieć, ej, słuchaj, słabo się czuję z tą sytuacją, jest mi źle, zróbmy coś z tym, jakby to jest mega ważne, ten aspekt psychologiczny, psychiczny, bo ludzie o tym zapominają. Jesteśmy nakręceni na akcję, bo jest masówka, trzeba robić, a potem zostajemy z tymi myślami, z tym wszystkim i jakby nie chcemy, żeby ci ludzie zostawali sami, tylko żebyśmy byli w zespole i żebyśmy potrafili o tym rozmawiać i to są też takie rzeczy, których no, wydaje mi się, że ciężko nabyć właśnie formą szkoleniową, chociaż jakby takie szkolenia oczywiście też u nas chcemy wdrożyć, chcemy, żeby jakby to wszystko było spójne też pod tym względem, nie tylko merytorycznym, ale to są takie cechy osobowościowe, które mówią, że okej, ja ufam tym ludziom i jestem w stanie z nimi spędzić 2 tygodnie, nie wiem gdzie, nie wiem w jakich warunkach, a wiem, że będę miała co jeść, co pić, gdzie się wykąpać, że będę miała się gdzie przespać i że ja te 2 tygodnie wytrzymam. I to jest, myślę, takie clue tego wszystkiego. To wprowadziłaś to pięknie od ogółu, a ja bym prosił do szczegółu. Zatem jakie konkretne cechy? Może nie wszystkie od A do Z, ale choćby te 3, które dla ciebie, droga Bettino, są najważniejsze, no żeby nie zrobić killing swoim kolegom i koleżankom w zespole. No to co, Słuchamy. słuchamy, zaraz będziemy już zacząć. No to przede wszystkim wydaje mi się, że empatia i dobra komunikacja i co jeszcze z takich istotnych rzeczy? Powiedz coś o sobie po prostu. Jest... Nie mogę sobie mówić, przepraszam. No i co? No i możliwość poświęcenia swojego życia prywatnego na rzecz tak, humanosza. Tak, elastyczność to też jest dobra cecha, bo naprawdę tutaj musimy być mega elastyczni i także jakby myślę, że takie 3 przychodzą mi teraz na myśl w pierwszym rzucie. No.
Biorąc pod uwagę, jakie wymagania tam stały przed wami, to chyba ta elastyczność jest naprawdę bardzo istotna. Skoro jesteście w jednym miejscu, zaraz jest komunikat i musicie się spakować i być w innym miejscu, albo było zaplanowane tak, a za chwilę okazuje się, że musi być zupełnie inaczej. To, no, ta elastyczność to chyba faktycznie ważna. Jedna cecha, którą bardzo lubię, to jest pokora. To myślę, że to pokora jakby dla nas wszystkich, właśnie głowa w dół i zrobimy to właśnie to, co mówiliśmy. Zrobiliśmy coś źle, ale okej, trzeba to poprawić i iść dalej, więc pokora jest bardzo ważna, bo jeśli ktoś jest, tak jak mówiliśmy, obrośnięty w piórka i wie, że ja wszystko umiem i jakby beze mnie jakby świat się zawali, to niestety jakby to trudno się z takimi ludźmi pracuje, bo jakby chcemy podnosić kompetencje i być coraz lepszym, no i tak jakby myślę, że to chyba klucz tego wszystkiego. Tak, w tym wszystkim jeszcze mogę dodać, że jako zespół międzynarodowy musimy też spełniać pewne standardy, bardzo klarowne. A Mirela miała okazję się przekonać w momencie, w którym jeszcze jest w trakcie rekrutacji, i później jest umowa pierwsza o wolontariat na ten roczny okres próbny. Trzeba powiedzieć coś takiego jak kodeks etyki. Kodeks etyki jest to rzecz, na którą nakładamy bardzo duży nacisk, dlatego że jako zespół, który reprezentuje w tym momencie, tutaj oficjalnie reprezentujemy polski rząd, prawdziwie, czy później na działaniach reprezentujemy nas wszystkich, nie mam innej możliwości niż to, że do każdego pacjenta podchodzimy tak samo. To, że każdą kulturę szanujemy. I to są niby takie proste rzeczy, ale bardzo ciężkie i o wiele cięższe niż nam się wydaje. Pod tytułem, może bez przykładów żadnych, ale są to core standards ze strony WHO i są to rzeczy, bez których jeśli ktoś ma niechęć, zresztą powiedziałby, że w pierwszej kolejności ratowałby białą osobę, taka osoba Nie ma miejsca. nie dla ma niej w miejsca zespole po prostu. Tak samo i to była taka chyba największa zmiana, którą przeżyliśmy jako Humanosz, jako zespół medyczny Humanosz, to w trakcie działania w Ukrainie, w ramach już podchodzenia do certyfikacji, przez co odeszło dużo osób z zespołu, poszedł bardzo jasny komunikat, że jeśli byłoby to bezpieczne i Rosja poprosiłaby o pomoc medyczną i byłoby to dla nas bezpieczne, to tak samo byśmy jej udzielali jak w Ukrainie. I to był moment, w którym 1/3 osób zespołu odeszła i rozumiemy to. Każdy ma swoje przekonania, ale końcowo my naprawdę w to wierzymy. I to jest bardzo ważna rzecz. I jako zespół WHO, zresztą to wszystkie jakieś standardy międzynarodowe, czy to są zespoły USAR, INSARAGowe, czy my, nasze medyczne, czy stricte moduły funkcjonujące w ramach unijnego mechanizmu, jak strażackie moduły pomp wysokiej wydajności, czy do gaszenia pożarów lasów. Każda z tych organizacji ma właśnie jakieś takie swoje standardy i my chcąc być EMT WHO, musimy je spełniać i to nie podlega żadnym negocjacjom. My jako organizacja się deklarujemy, że my tacy jesteśmy. Bezpartyjni, bezstronni, humanitarni, nasze cele są apolityczne. Tak jak właśnie Michał powiedział, core standards, w tym właśnie Blue Booku, w tej naszej takiej Biblii tego, jak są zorganizowane zespoły EMT, to jest pierwszy rozdział. To jest zaraz tylko po tym, dlaczego robimy EMT, to robimy je w ten sposób, a potem dopiero mówimy o tym, jakie są rodzaje zespołów, jakie wyposażenie, jakie zdolności. I jeszcze mamy na to procedury. I my naprawdę mamy na to procedury. A jak nie ma procedury, to się ją zaraz wymyśli, żeby ona była. Drodzy Państwo, dla tych wszystkich, którzy dopiero dołączyli do naszego dzisiejszego odcinka, 103 odcinka Entelive, 103 raz spotykamy się w regularnym odcinku, pierwszy raz dzisiaj, zrobiony w takiej formie, że jest dwóch prowadzących, ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że to właśnie Mirela przygotowała cały scenariusz, to Mirela przekopała mnóstwo materiałów, żeby przygotować się do dzisiejszej rozmowy. Ja jestem tylko takim niewielkim tłem do tego całego spotkania, bardziej moderatorem i chciałbym powiedzieć to raz jeszcze, że ta ilość materiałów, które są tutaj rozłożone, te notatki i w jednym, drugim komputerze, to jest ostatnie przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście dni pracy. I ja jestem dumny nie tylko dlatego, że Mirela jest jedną z Was, ale jestem dumny z tego, że Mirela jest też jedną z nas, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale właśnie Mirela i również Marcin Janik to zaszczycili nas swoimi osobami jako reporterzy Entelive, za co jestem Wam bardzo wdzięczny i to dzisiejsze spotkanie jest dla mnie bardzo wyjątkowe i chyba to był dobry pomysł, że po tych 3 dniach kongresu mogę trochę odsapnąć z tym gadaniem, a tą całą ciężką robotę
zrobiła dzisiaj dla nas Mirela. Ale jeszcze Słychać, że już nie powinieneś dużo mówić, bo twój głos ewidentnie pokazuje, co robiłeś przez ostatnie 3 dni. To Że musisz się prawda. nagadać. To prawda, mój drogi, coraz chłodniej w Krakowie i trzeba uważać, gdzie się jest, co się jada i co się spożywa. Mówimy oczywiście o bardzo dobrych napojach bezalkoholowych. Ale jeszcze jedną osobę musimy wspomnieć, naszą szanowną panią sekretarz, panią Jagodę, tak, bez której tutaj ten kontakt, te materiały, które przechodziły do nas z Włoch do Polski i z Polski do Włoch, to od Marcina, no to niestety bez tego by się nie obeszło. Tak, dzisiejszą audycję wydaje nam pani sekretarz redakcji Jagoda Nowa, która próbuje nam tutaj coś przekazać. O czym mamy pamiętać? Mam zobaczyć na No, WhatsAppa. Dobra, to Mirelo, proszę pytanie do naszych gości. Mamy godzinę 18:50, jeszcze chwilę was pomęczymy, a ja sprawdzam, co jest na WhatsAppie od pani sekretarz. Nasi drodzy, kochani goście, mamy do was jeszcze chyba już tak zbliżając się ku końcowi podsumowujące takie pytanie. Powiedzcie nam proszę, jak oceniacie korzyści dla zespołu i korzyści dla poszczególnych członków zespołu, w ogóle udziału w takich ćwiczeniach? Bo nie miałam się gdzie obrócić. Jedziemy na wakacje, jakie tam korzyści? No, dobra. Bo tam przerwało, czyli rozumiem, że dla poszczególnych uczestników. To znaczy, Chodzi tak, o zespół, w sensie korzyści dla całego zespołu EMT i poszczególnych osób. Jest fajnie. jest fajnie. O tych korzyściach dla zespołu to też dużo powiedzieliśmy, też dlaczego te ćwiczenia są robione i co z nich wynosimy. Natomiast jeżeli chodzi o takie osobowe, o takie korzyści osobowe, indywidualne, to wydaje mi się, że to jest, nie chcę mówić, że zapraszamy do nas, do zespołu, jak chcesz się sprawdzić w czymś fajnym, to przyjdź z nami na Modex, tylko bardziej, jeżeli ktoś, wydaje mi się, że to jest fajny temat i rekrutuje się do Humanosza, nie mając żadnego doświadczenia, nie tylko, bo nie każdy ma i mało ludzi ma w działaniach międzynarodowych, ale część ludzi dużo dzieciństwa spędzało w namiocie, myło się w zimnej wodzie, gdzieś na obozach harcerskich, albo wywodzi się z jakichś służb, gdzie takie mieszkanie w warunkach polowych jakby no nie jest im obce, a tutaj, i to jest naprawdę bardzo ważne, bo to wpływa na morale i na podejście do pracy. Jeżeli by się z jakichś przyczyn nie udało uruchomić łosza albo ciepłej wody i ta woda byłaby zimna przez 2 tygodnie, to taka osoba ma możliwość sprawdzić, czy jej to pasuje. I zweryfikować to, co jej się wydaje o takim wyjeździe, zweryfikować, czy to jest na pewno dla niej dobre miejsce i to nie chodzi o to, czy ona się dogaduje w zespole, tylko czy jakby jej komfort i jej potrzeby są albo na tyle spełnione, albo na tyle niskie, że ona się tu po prostu odnajdzie i to chociażby są te kwestie akomodacji, to są czasem dla niektórych ludzi Żywność. Żywność. Co jemy. To jest ta porcja, tyle masz, nie zjesz więcej, bo za 2 tygodnie nie będziemy mieli jedzenia przez to. Dokładnie. Zasady, których tutaj jest bardzo dużo i to nie chodzi tylko o takie, żeby nie wiem, myć po sobie talerze, tylko że są procedury, których trzeba przestrzegać. Jedna z procedur mówi o tym, co każdy członek zespołu ma mieć w plecaku. O każdej porze dnia i nocy spakowane w tak zwanym plecaku ucieczkowym. Gdyby w tym momencie rzeczywiście ktoś tutaj do nas wbiegł i zaczął nam demolować namioty, nie będziemy z nim walczyć. Trzeba wziąć plecak, który mamy przy sobie, gdzieś na terenie obozu i z nim uciekać. I ten plecak musi być przygotowany, bo nie można obciążać potem zespołu, czy nawet w trakcie, jakimś brakiem swojego przygotowania. Jeżeli prosimy o to, żeby każdy miał ze sobą śpiwór, to nie może przyjechać na takie zdarzenie bez śpiwora. Chociaż akurat śpiwory zapewniamy. Akurat śpiwory zapewniamy, ale wiecie, chodzi o takie proste rzeczy i nie każdemu pasuje takie podporządkowywanie się w pracy za darmo, do której musi dokładać. Tak, szczególnie to jest wolontariat, a w ramach nawet samych ćwiczeń często nie ma pola do dyskusji pod tytułem teraz w tym momencie wsiadasz do karetki i jedynym powodem, dlaczego do tej karetki możesz nie wsiąść, to dlatego, że mogłoby to stworzyć zagrożenie, bo na przykład jestem zmęczony. To jest argument, ale nie chce mi się, nawet nie ma takiej możliwości. Bo nie będę jeździć z tym albo z tamtym. Tak. No nie. Albo po prostu mam inne zdanie i my bardzo szanujemy zdanie naszych uczestników, naszych członków zespołu. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy z tego trybu, spotykamy się na ćwiczeniach, spotykamy się w magazynie, proszę kogoś o coś, żeby zrobił w magazynie, a ten to zrobił na odwrót, no trudno, to jest wolontariat, poświęcił własny czas, żeby przyjść, fajnie, że przyszedł. W momencie, kiedy wyjeżdżamy za granicę, tak jak Michał powiedział, reprezentując nasz kraj,
i reprezentując tą markę Humanosz, która gdzieś już jest, przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć nie, zostaw teraz sprzątanie karetki, wróć tutaj po pacjenta. Mimo że ktoś bardzo potrzebuje, bo jest przyzwyczajony do tego, że w pracy nie rusza się z karetki, która nie rusza karetką, która nie jest idealnie przygotowana. Tutaj ma wsiąść w samochód, wsiąść za kółko i przyjechać po pacjenta, bo tak mówi lider. Albo gorzej, tutaj masz czekać przez 4 godziny i nic nie robić. To chyba jest najgorsza To, rzecz. co mówiliśmy o tym czekaniu. Tak. No. Więc to są takie korzyści, które są jednocześnie indywidualne, bo ja się sprawdzam, ale dla zespołu, bo się sprawdził ktoś i stwierdza, słuchajcie, ja was będę wspierał, uczestniczył w szkoleniach, jeśli mi pozwolicie, sprzątał wam magazyn, ale ja się nie widzę na takich wyjazdach międzynarodowych. I mamy takie osoby. I mamy takie osoby. I to jest taka to korzyść też jest tu i tu. To było ważne, nie? Tak, i oni są tak samo ważnymi członkami tego zespołu. Bo to jest cała ta logistyka. Ludzie, których widać, których też nie widać. Mamy to, co było na WhatsAppie, to zdjęcie, które dostaliśmy od pani sekretarz, gdzie są pokazane osoby, które na Modex się wybrały i dostaniecie mega bojowe zadanie, żeby ich wszystkich przedstawić z imienia, nazwiska, PESEL-u, rozmiaru buta. Więc już się przygotowujcie. To taki, wiecie, dramaturgiczny moment, wielki bardzo. Ale zanim to, drodzy widzowie, Mamy drodzy to słuchacze, spisane w pliku spokojnie. rozpisane Procedurze. w procedurze, a jak nie ma, to się ją zrobi. Mogę mu nawet powiedzieć datę ważności każdego szczepienia, które ma każda osoba. Ja wiem, że próbujesz zyskać na czasie, drogi Michale, ale jednak otwieramy na tą część ostatnią, podsumowanie już było, ale jeszcze zamknięcie, pewnie jakieś pytanie tu się od Mireli znajdzie. Zachęcamy do przygotowania pytania do naszych gości. Mam nadzieję, że taka aktywność jeszcze o taką aktywność uda się Państwa namówić, czy do niej namówić, tak więc zachęcam do tego. Napiszcie to w komentarzach, z największą przyjemnością te pytania zostaną do Was, drodzy goście, zadane. Co mamy przygotowane na podsumowanie? To zdjęcie, czy jeszcze coś? Jeszcze jedno pytanie do każdego z Was. Chciałabym, żeby każdy z Was tak dosłownie w 2-3 zdaniach podsumował te ćwiczenia i odpowiedział nam na takie pytanie. Mianowicie podkreśliliśmy to, że te ćwiczenia są ważne, że to jest ważne dla zespołu VMT na poziomie w ogóle zarządzania, organizacji tego współpracy w sytuacjach katastrofy. Jak myślicie, dlaczego to jest też ważne dla osób, które są, przeciętnym Kowalskim, który nie jest członkiem zespołu EMT, nie jest wysokim rangą urzędnikiem WHO czy gdzieś w Unii Europejskiej, jest po prostu człowiekiem, który jest tam na miejscu, tak jak na przykład w Wenecji. Dlaczego takie ćwiczenia są ważne w ogóle dla ludzi? Bettina, może tym razem zaczniemy od Ciebie. Jak myślisz? Jak Ty to czujesz? Przede wszystkim pozwala tym społeczeństwu poznać, jak wygląda sytuacja i jak zachować się w tej sytuacji. My jakby na własnej skórze w Polsce mieliśmy do czynienia z powodzią, która też występuje tutaj, no i na własnej skórze jest trochę za późno, żeby podejmować pewne decyzje, a czasami można się przygotować do pewnych rzeczy, wiedzieć, do kogo zadzwonić, gdzie napisać, co zrobić, gdy nie ma tego zasięgu, jak będą oznaczeni, nie wiem, ludzie, którzy przybędą, więc jakby ta procedura, poza tym, że my sobie ćwiczymy, wszyscy obserwatorzy też wyciągają wnioski i to na każdym etapie, zaczynając właśnie od przeciętnego Kowalskiego, który zagląda do nas przez bramę i pyta, a co wy tu macie, co to jest, jak to się dzieje, ale wy sami tutaj, jak tą wodę filtrujecie, jak to się odbywa, więc jakby pod takim względem edukując społeczeństwo, myślę, że to jest taki argument, do którego ważne jest, żeby ci ludzie też wiedzieli, co my robimy, bo tak jak mówiliśmy, nie każdy będzie na tę misję jeździł, ale każdy może wspomóc jakimś swoim zasobem, który teraz ma, właśnie takim, nie wiem, ciepłym słowem, a właśnie może nawet, nie wiem, szklanką herbaty ciepłej, jak przyjedziemy sali przemoczeni po jakimś zdarzeniu masowym i pewnie ktoś przyjdzie i powie, tu masz szklankę herbaty ciepłej i mogę się ogrzać. Także myślę, że to jest taki clue moje. Okay. To ja ze swojej perspektywy powiem. Ja jestem gorącym zwolennikiem integracji europejskiej i jak się domyślam się... Właśnie płynęła karetka, która wydaje mi się, że zabierała pacjenta. Karetka wodna.
Tak, Czyli na żywo. Dalej jesteśmy na Dalej żywo. jesteśmy na żywo, bez... Jak widać, to nie jest green screen. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem integracji europejskiej i takiego pokazywania społeczeństwom, nie tylko naszym w Polsce, chociaż też nam się wydaje, że pewnie czasem trzeba, tych takich namacalnych dowodów, że to jest jakby dobre i że to działa. I oczywiście my to wiemy, bo jesteśmy w tym bardzo mocno zakorzenieni, ale taki przeciętny Kowalski, no widzi to być może, mógłby to zobaczyć jadąc autostradą i się zastanowić, skąd jest ta kasa na tą autostradę. Natomiast tutaj to jest bardzo namacalny dowód na to, że ten system działa, bo jakby unijny mechanizm ochrony ludności jakby jest, no, podstawą jego funkcjonowania jest ta integracja europejska, to, że to się w ogóle wydarzyło ileś tam 10 lat temu i że doszliśmy do tego momentu i pokazywanie tego społeczeństwom w ten sposób, że to też tak działa, że trochę nas, że ktoś przyjedzie i mi pomoże, kiedy coś się wydarzy i że to naprawdę ma sens. I że to Tak, jest też... Turcja chyba była takim dobrym przykładem, że pojechały tam systemy USAR-ów, pojechała grupa USAR, pojechało w ogóle dużo zespołów i tam zespoły z Polski, które były, uratowały 12 osób, wyciągnęli spod gruzów 12 żywych osób i to jest ten chyba namacalny dowód, o którym mówisz, prawda? Dokładnie. To, że my dorzucamy się jako podatnicy do tej wspólnej kasy, no to właśnie do nas wraca też w ten sposób. Okej. Michał? Ciekawe, co powiesz. Dwa, trzy zdania, pamiętaj, Michał. Dwa, trzy zdania podsumowania, bo jeszcze dostaniesz jedno ekstra. Rozumiem. A z mojej perspektywy te ćwiczenia pozwalają na to, że ta pomoc kiedykolwiek będzie w ogóle istniała. Tutaj nie chcę rzucać żadnych oskarżeń, co jest bardzo istotne, ale my, w którym jesteśmy w jakimś kraju, jesteśmy stroną rządową, stroną lokalnego rządu bądź ministerstwa, jest katastrofa jakaś, jest jakieś zdarzenie, gdzie my dobrze wiemy, że sobie nie dajemy rady, bo przy każdej katastrofie z założenia nie dajemy sobie rady. Przy powodzi... To jest definicja katastrofy. Tak, przy powodzi nie daliśmy sobie rady, co jest normalne, ale jakby wszędzie są katastrofy, wszędzie dosłownie. I nie zaakceptowaliśmy tych zespołów medycznych z zewnątrz i innych rzeczy, przez to, że nie było u nas ćwiczeń, które miałyby stworzyć podwaliny do tego, żeby na przykład stworzyć akty prawne pozwalającym tym zespołom medycznom wykonywać czynności medyczne. I takie ćwiczenia pozwalają na to, że na przykład we Włoszech, jak była katastrofa, tak naprawdę w tym roku już była kilka razy w ramach powodzi, to te zespoły medyczne międzynarodowe naprawdę przyjeżdżały, naprawdę działały i robiły to legalnie, w pełni skoordynowani, wiedziały, do kogo się odezwać, a gdyby takie zespoły miały przyjechać do Polski, to poza kilkoma osobami, chyba ze 3 w Ministerstwie Zdrowia i z 10 w Straży Pożarnej, nikt nie wiedziałby, czym są międzynarodowe zespoły medyczne i jak je skoordynować. I tylko te ćwiczenia pozwalają na to, żeby to naprawdę mogło być wykorzystane, ale jest to niesamowicie olbrzymi zasób. Haiti 140 zespołów medycznych. Karawana kryzysu. Więc jakby to jest po prostu naprawdę olbrzymie, a do tego to nic nie kosztuje. W momencie, w którym zespół medyczny jedzie... Dwa, trzy zdania, boję się zapytać. Dwa, trzy zdania. Tak, ja mogę długo i namiętnie. Tak, właśnie dlatego boję się zadać to ostatnie pytanie. Ale Michał, ja myślę, że to jest też dobra przestrzeń, bo tutaj cały czas rozmawiamy właśnie o tych kompetencjach, o tych możliwościach. Może to jest dobra przestrzeń na to, żeby zaprosić tych właśnie pasjonatów, ludzi pełnych empatii, o których mówiła Bettina, ludzi, którzy mają trochę wolnego czasu do rekrutacji do Humanosza, do dołączenia do zespołu. Może coś powiesz na ten temat? Jeśli po tych 2 godzinach z nami, słuchając tego, co mówimy, myślisz, że jesteś osobą, która mogłaby się w tym spełnić, mogłoby się to spodobać, to warto spróbować. Nie bez powodu ten proces rekrutacji trwa rok i chodzi o to, żebyśmy się poznali w 2 strony, czyli żebyśmy my mogli poznać ciebie, ale żebyś ty też mogła poznać nas, czy to jak my działamy, czy pasuje, czy ja jestem miły, czy krzyczę na ludzi, czy nie. Za każdym razem, jak ktoś się pyta, jakie są nastroje w naszym zespole, a ja mówię, nie wiem, spytaj członków zespołu. I jest to naprawdę fajne. Medycy są niesamowicie wypaleni zawodowo. I wierzę w to, że takie działania, w ogóle wolontariat, niezależnie od miejsca,
jest miejscem, które pozwala odzyskać wiarę w to, że można jeszcze działać fajnie medycznie na poziomie wyższym niż normalnie się działa, bo u nas jakby kwestia ekonomii nie działa zbyt dobrze, u nas jest kwestia jakości. Staramy się trzymać jakości, nie do końca optymalnie pod innymi względami. Okej, czyli słuchajcie, widzicie teraz tutaj, pokazujemy Wam miejsce, gdzie osoby, które mają w sobie właśnie takie poczucie, o którym mówił Michał i chcą się sprawdzić, mogą złożyć swoje zapytania, zgłoszenie rekrutacyjne i dołączyć do zespołu Humanosz, podzielić się tą swoją wiedzą, doświadczeniem i pomóc pomagać. Pomóc pomagać, bo to Wrzuciłem jest... link w komentarzu na Facebooku. To dzięki Tobie też za to, tak więc to jest, bo tak, samo pomaganie, czyli już efekt stworzenia systemu pomocowego to jest jedno, ale doprowadzić do tego, że mamy kim i czym pomagać, to już jest inna rzecz, więc zbudowanie tego wszystkiego, co drodzy Państwo, nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, to jest ogromnie wielka góra lodowa, gdzie widzimy tylko jej wierzchołek pływająca, dodam tylko, a cała podstawa, filar, to ludzie, ich przygotowanie, ich chcieństwo. No i niestety przy tak dużych projektach, tu przed chwilką powiedział Michał, jak na przykład Haiti, gdzie doszło do wielkiego kataklizmu, gdzie trzeba było nagle na drugą stronę globu przenieść mnóstwo sprzętu, mnóstwo ludzi, pogodzić to z klimatem, ze szczepieniami, z dostępnością do świeżej wody, prądu, to jest mistrzostwo świata, tak więc to jest naprawdę wielka rzecz. I za chwilkę pojawi się to zdjęcie i chcielibyśmy na zakończenie, żebyście się odnieśli do tych wszystkich postaci, które tam są napisane, ale jeszcze tylko na moment zostawię przestrzeń do naszych widzów i słuchaczy. Pani Dorota Bojarska napisała, bo cały czas jest duża niewiedza w ratownictwie medycznym, a uważam, że każde dziecko w szkole podstawowej powinno mieć takie zajęcia. To dosłownie ten komentarz związany z wcześniejszymi wypowiedziami, ale też pani Dorota napisała bardzo ładne, proste 3 słowa. Robicie świetną robotę. Tak więc to jest bardzo ważne. Pytanie od pani Agnieszki. Czy została już zjedzona prawdziwa włoska pizza lub inne włoskie danie? Nie możemy. To są ćwiczenia, nie możemy iść do restauracji. Oj, czyli nie możemy. Powiedzieć, że tak. zostało kilka tiktaków. Agnieszka pewnie wie, o co chodzi, bo w ramach tego, że jesteśmy tutaj na ćwiczeniach, mamy 2 sety swojego sprzętu. Jeden set to jest szkoleniowy, gdzie na przykład tabletkami są tiktaki oklejane, każdy lek dokładnie oklejony jaką nazwą, także mrówcza robota to akurat Agnieszki, za to dzięki. Ale mamy też prawdziwe właśnie sety ampularia jakby na zdarzenia masowe, więc to jest istotne, że poza tym, że wzięliśmy milion sprzętu jakby na rzeczywistą, realną sytuację, mamy też trochę sprzętu szkoleniowego, także jakby tego było jeszcze więcej, więc no jakby jest skomplikowane, ale dzięki temu możemy realnie wykonywać pewne czynności i właśnie wykonywać te czynności realnie. Ale nie możemy zjeść pizzy. Ale nie możecie, to mamy, jak Nie ukrywam, powiedziecie, jeśli chodzi o pizzę, jeśli mogę powiedzieć. Mamy plan, co prawda jestem traktowany, w sensie ludzie myślą, że ja żartuję, ale mamy plan posiadania elektrycznego pizza do pizzy i mrożonej pizzy, żeby je wozić na misję. I to nie jest żart. Morale wtedy pójdą w górę. Nasz kolega z naszej kliniki, który jest paramedykiem, pracuje w zespołach jednoosobowych, na co dzień prowadzi swój blog i o nim będziemy troszeczkę może później mówić i pisać. Jeździ motocyklem, na którym na postoju oczywiście montuje elektryczny piec, gdzie przygotowuje pizzę, więc może takie rozwiązanie warto byłoby zrobić. A jak nie możecie zjeść pizzy włoskiej, neapolitańskiej we Włoszech, to jak przyjedziecie do Warszawy, to na pewno coś się znajdzie. Zatem bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i teraz to słynne zdjęcie, które nam podesłała tutaj pani sekretarz i teraz zobaczymy, jak kto z was jest przygotowane do tego, żeby zapamiętać z głowy, kogo mamy na zdjęciach i proszę wszystkich nam elegancko tutaj wymienić, żeby padły te osoby, padły te nazwiska. O, przecież nic nie A widać. dasz radę powiększyć? Albo ja sobie odpalę na telefonie, bo ja ją mam. Odpal na telefonie, mamy tylko takie możliwości, do nas trafiły się, chyba że zrobimy w ten sposób. Nie mamy możliwości na streamach tego powiększyć, ale może otwórzcie sobie to zdjęcie i może będzie lepsza jakość tego. Może jakość jest dobra, tylko przede wszystkim rozdzielczość. Może mi się uda powiększyć. O, teraz. Udało się? O, już jest lepiej. To zaczynamy tu od lewej. Na szczęście jest Mirela. Czekajcie, spróbujemy wyśrodkować, żeby każdy... O, patrzcie się, idealnie. Stanęliście pięknie do zdjęcia, widać wszystkich. Od lewej Bardzo Bettina, Paweł, Michał,
Wajda, lekarka z Litwy, Łukasz. Łukasz, Misza, Ewa, Adam, Rolanda, też lekarka z Litwy, Piotr, Kuba, Natalia, tam chyba z tyłu jest Janik, o ile pamiętam. Tak, to ja. Kasia, Ania, medyk. Medyk ma imię, Marcin. Marcin. Tak. Ale nie używam. Co tam dalej? Magda, Ania, Ania, Mariusz, Adrian, Adrian, Ania, Mariusz. O Jezu, a teraz... Andrzej. Piotrek, tam jest. Piotrek, tak. Tak. Andrzej, Stiopa, Ania i Lechu. No to dobra, to teraz tak. Mariusz miał numer buta. Ale który Mariusz? No to właśnie, mamy Rozmiar spodni jestem w stanie powiedzieć. Mamy takie dane. Słuchajcie, egzamin zdany. Może nie celująco, bo zawsze może być lepiej, żeby tak, bo to co powiedzieliście wcześniej, że cały fan, żeby gonić tego zająca, ale może nawet, żeby go nie łapać, już tak finalnie. Zdaliście ten egzamin, bardzo się cieszę, że z taką klasą żeście wybrnęli z opowiedzenia o tym, jakie osoby widzieliśmy na zdjęciu. To jest chyba dobry jeszcze moment na to, żeby pozdrowić całą ekipę, bo nie wiem, czy wszyscy nas oglądają, ci, którzy są z wami, ale słuchajcie, robicie... Powinni pracować, więc zaraz Może będą mieli szansę obejrzeć później ten odcinek i słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wasze zaangażowanie, za takie godne reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Robicie świetną robotę. Bardzo dziękujemy. To jest wielki zaszczyt mówić o organizacji, która jest rozpoznawalna w Unii Europejskiej. Ja podpisuję się pod tym, co powiedział Marcin Janik, że jest fanem integracji europejskiej, a szczególnie w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Bo nie tylko w obecnych czasach, ale tych przyszłych, w których daj Boże nam przyjdzie życie jak najdłużej, warto by było, żebyśmy byli choćby w stabilnym i dobrym systemie, który będzie nas wspierał w trudnych momentach, tak myślę. Tak, myślę, że to Chciałem jest dobre. Ładnie to brzmiało. podziękować Ci, Jacku, bardzo za możliwość tego, że mogliśmy tu jako Humanosz wystąpić i poopowiadać trochę i o Modeksie, i o naszej organizacji. I wiem, że musiało to być dla Ciebie ogromne wyjście ze strefy komfortu, gdzie do godziny 16:50 nie miałeś pojęcia, kto będzie uczestnikiem tego odcinka, kto wystąpi, czy w ogóle uda, czy będzie internet. Ja się domyślam, że musiał Cię to kosztować strasznie dużo nerwów, wiedząc, jak bardzo zawsze jesteś przygotowany do wszystkiego, jak robisz próbne wejścia. Także no, wielki szacun i bardzo Ci za to dziękuję. Wiesz, jak to... Ja to widziałam, ja potwierdzam. Odczytałeś bardzo dobrze, Marcin. Przegadaliśmy już wiele razy pewne rzeczy, też byłeś już uczestnikiem takich spotkań, takich rozmów i faktycznie był to dla mnie ogromny dyskomfort. Bardziej przemawiała do mnie kwestia, że może nie być internetu, niż to, że z kim ja w ogóle będę rozmawiał z Mirem. Dalibyśmy sobie jakąś radę, ale faktycznie gdyby was nie było, to nasi widzowie na pewno byliby zawiedzeni. Także cieszymy się i dziękujemy za to, że poświęciliście ten czas, bo jak rozumiem, wy jesteście w tym momencie odpoczynku, także tym bardziej... Ja ciągle cały czas zaglądam w telefon, a myślę, że pisałem już na jakieś 40 wiadomości po drodze. Przepraszam, że ciągle musiałem patrzeć. Dokładnie, także my tutaj cały czas zarządzamy zdalnie, ale zarządzamy jakoś. Słuchajcie, moi drodzy, któryś z widzów i słuchaczy napisał, najważniejsze, żebyście wrócili bezpiecznie do domu. Nawet jeżeli ta podróż miałaby trwać trochę dłużej z różnych względów, choćby dlatego, żeby się zatrzymać i odpocząć, to uważajcie na siebie, uważajcie na wasz swój cały zespół i tak jak żeśmy weszli w taką fajną współpracę medialną, ale też informacyjną, żeśmy na bieżąco pokazywali pewne ciekawe rzeczy, to chciałbym, żebyście też po powrocie, może w jakichś krótkich relacjach, może na żywo, może też takich nagrywanych, podzielili się waszymi spostrzeżeniami z widzami i słuchaczami NT-Live o tym wszystkim, co się wydarzyło, bo to będzie chyba takie dopełnienie tego całego procesu, przez którego udało nam się trochę wspólnie przejść. W naszej strony, w niewielkiej części, ale jestem bardzo zadowolony, że dopuściliście nas do siebie i dziękuję za ten wyraz zaufania.
Tak, i ja też chciałam, jak tutaj pojawiają się komentarze, liczne komentarze, które są dla Was na pewno bardzo wspierające. Dla nas jest to radość, że możemy Was gościć. Czekamy na Wasz powrót. Myślę, że każdy z Was gdzieś tam zostawił to, co wspomnieliście, rodzinę, bliskich, którzy też oglądają, też są i też wspierają, trzymają za Was kciuki. Czekamy na Wasz powrót, bezpieczny powrót, tak? Nie tylko jako zespołu, ale też właśnie jako naszych bliskich. Czekamy na Was jako zespół, ja czekam na Kubę. Myślę, że tutaj uciekły komentarze, gdzieś mi Jacek zabrał komentarz. Już ci go podaję. Tak, Proszę Magda bardzo. też czeka na Was. Dbajcie o siebie. Michał, dziękujemy Ci również, że dbasz o brzuszki naszych gości i całego zespołu. No i chyba to jest ten moment, kiedy już można powiedzieć Michałowi, że może grzać zupę. Możesz grzać zupę. My musimy szybciutko podsumować po powrocie ten Modex, dlatego że Michał jedzie na początku listopada do Abu Dhabi na EMT Global Meeting i będziemy mieli kolejne tematy do rozmowy, także żebyśmy byli na bieżąco, to na bieżąco będziemy podsumowywać, rozmawiać i informować. Mhm. Kolejne komentarze, mogę się do nich tylko cofnąć, dopisać, że jesteście świetną ekipą fajnych ludzi, robiących dobrą robotę. Drodzy Państwo, po raz trzeci z największą przyjemnością informuję, że dzisiejsze historyczne NT Live, 103 wydanie zostało poprowadzone przez Mirelę Nowak, Motykę, naszą sekretarz redakcji jest pani Jagoda Nowak, dzisiaj ja jako ten trzeci, starający się trochę tutaj dołożyć swoich 3 groszy. Mam nadzieję, że wyszło zgrabnie. Państwa i naszymi gośćmi byli. Przedstaw, proszę bardzo. Bettina, Trudne nazwisko, dlatego tak. Jak się o nas mówi, albo jak się wymienia na przykład, codziennie rano wymieniamy skład karetki, kliniki i się pisze Heustowski, Janik, Błeński, Niemczyna i Bettina, bo nikt nie pisze nawet jej nazwiska. Dokładnie tak, jestem przyzwyczajona, więc. Przynajmniej nikt nie mówi do niej po nazwisku. Edukuj nas, Bettina. Edukuj, zwracaj uwagę, bo... Proszę? Full beer. Fürbier. Ja. Poszło, elegancko. Drodzy Państwo, już za chwilkę, już za moment dowiecie się o kolejnych wydarzeniach na antenie NT Live. Zachęcam do tego, żebyście oglądali nasze poczynania na Facebooku, na YouTubie, na LinkedIn, wszędzie tam, gdzie pani Jagoda Nowak przesyła Wam garść informacji o tym wszystkim, co dzieje się w świecie związanym z bezpieczeństwem i z medycyną stanów nagłych, medycyną przedszpitalną. Wspierajcie się nawzajem, bądźcie dla siebie mili, uśmiechajcie się dużo i jedźcie ciepłą zupę. smacznego. Dzięki. Siły na kolejne dni i bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich najserdeczniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. I mam prośbę, nie wyłączajcie jeszcze streama przez kilka chwil, żeby on się skonwertował, a jeszcze sobie coś tam poza kamerą powiemy ciekawego. Wszystkiego dobrego dla widzów i słuchaczy. Pozdrawiam. Dobrze powiedziałeś. No właśnie. Dziękuję, Mirelo. To było naprawdę fantastyczne spotkanie, ale zobacz, że jesteśmy jeszcze na wizji, żeby nie było, żebyśmy tutaj coś machnęli. Dzięki. Jak? Zadowolona? Tak, bardzo. Słuchaj, dziękuję za podzielenie się tą przestrzenią, która była twoja przez bez mała 5 lat. No tak. To Jest trudne, łatwe, jak uważasz? Myślę, że to wymaga bardzo dużej odwagi, żeby to robić. Słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, ten gość robił to od 5 lat, 102 odcinki, naprawdę. Ja miałam stresa przed wejściem, ja tutaj byłam bardzo zdenerwowana, Jacek mnie bardzo wspierał. To, że on zrobił te ponad 100 odcinków, wielki szacun, to Dzięki. naprawdę jest kawał świetnej roboty. Na żółwia. To co? Lecimy może też na jakąś zupę, coś ciepłego zjemy na mieście, bo Kraków jest fajny nie tylko dlatego, że są tu fajni ludzie, ale też, że jest po prostu dobry klimat, ten kulinarny i nadal taki trochę bym powiedział, że wiosenny. I ludziowy, znaczy w sensie ludzie też są fajni. Tak, bardzo. Dziękujemy. Pozdrowienia najserdeczniejsze z Krakowa, z centrum, z serca Małopolski. Do zobaczenia na kolejnej audycji, tak? Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobrego wieczoru, pa, pa. Pozdrawiamy.